Dobrze, dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw, z kanału żuraw.pl. Jeszcze sobie włączę tutaj music, odpowiedni do sesji też, że sobie tam głośność ustawcie, żeby wam po uszach nie biło. Witam na sesji gry fabularnej Fabula Ultima, włoskiej gry fabularnej, która ma w swoich założeniach odwzorowywać pewne specyfiki, klimat japońskich RPGów, jakby w medium gier fabularnych, czyli różne epickie historie, wyraziści bohaterowie z dramatycznym tłem często oraz starcia z przeciwnikami, które toczą się zwykle w turowych systemach bitewnych, znanych chociażby z Final Fantasy, Chrono Triggera, Chrono Crossa i wielu innych gier z tego gatunku, gdzie przeciwnicy mają swoje specjalne zdolności i odpalają różne specjalne ataki i do tego mają i tutaj cała mechanika tej gry stworzonej przez włoskich designerów ma odwzorowywać właśnie klimat takich gier i dzisiaj będziemy grać w przygodę, która nazywa się Pod niebem Dunowy i pochodzi ze startera do tejże gry, darmowego startera, który wypuściło Black Monk Games, ponieważ Black Monk Games jest głównym wydawcą polskiej edycji, która już chyba wyszła, albo jeżeli nie wyszła, to już na pewno na dniach będzie dostępna w sklepach. I chciałem zagrać właśnie w Fabule Ultima, ponieważ interesuje mnie ten system to raz i chciałem sprawdzić, czy będzie dobrze mi się grało na tej mechanice i czy będzie ona dawała jakiś ciekawy feeling. Jeżeli tak, to być może kiedyś sobie zakupię podręcznik i będę hulał sobie na pełnych zasadach, szczególnie, że Foundry, na którym gramy, ma nieoficjalny co prawda, ale ma stół do tej gry, który jest cały czas rozwijany. Dodawane są do niego nowe rzeczy, więc można sobie na nim grać. Siemka de Czesiu. Zanim przejdziemy do startera i do wstępu do niego, to przedstawię swoich dzisiejszych graczy i graczkę. I będą to Doppler z kanału Doppleramania oraz z Discorda i z twórczości Doppler Games, ponieważ Dopplerek ostatnio zaczął publikować i upubliczniać swoje prace designerskie, więc można ogrywać jego gry. I to za darmożkę, więc to jest uczciwa cena. Tak jest. Tak. Kolejnym graczem jest ostatnio nowy nabytek w tym składzie, Artur, ksywka Everam, na co dzień programista, po godzinach wokalista i gitarzysta. I tak, i ostatnio grywał z nami w Zew Cthulhu, a teraz będzie z nami grał w Fabula Ultima. Kolejną graczką jest Digi, którą kojarzycie z sesji Cthulhu Dark, którą rozgrywaliśmy już jakiś czas temu, co się stało w Chlewnikach, a później kilka razy występowała, kiedy graliśmy w gry paragrafowe od wydawnictwa Muduko i dzisiaj będzie się wcielała w Edgara, ale jakimi postaciami będą grali dzisiejsi gracze, to się dowiemy w trakcie już sesji. W każdym razie przywitajcie Digi gromkimi brawami. I na końcu też kolejny świeży gracz w mojej ekipie, Nunki. Dobrze pamiętam ksywkę? Tak jest. Tak, Nunki. Świeży nabytek. Mam nadzieję, że będzie się nam dobrze grało i że to nie będzie pierwszy i ostatni raz, tylko pierwszy dopiero z jakichś kolejnych razów, w których będziemy się spotykać na sesjach RPszków. Dobrze, dzisiaj będziemy rozgrywać starter do Fabula Ultima i od razu tak dla graczy, jak i dla widzów, słuchaczy na streamie informacja. Ta przygoda ze startera jest dosyć prostą przygodą, dosyć liniową, bez jakichś wielkich fajerwerków fabularnych. Ma ona przede wszystkim skupić się na tym, żeby przedstawić poszczególne elementy mechaniki tej gry, która jest dosyć rozbudowana, chociaż nie wydaje się być jakaś trudna. I po prostu kolejne sceny tej przygody mają wprowadzać różne elementy mechaniczne. Za chwilę też poznaję postacie po krótkim wstępie. Nasza historia zaczyna się na małym statku powietrznym, wznoszącym się ponad lasami, które otaczają pewne miasto. Dunowę. Stojący za sterami statku starszy człowiek imieniem Leon niechętnie zgodził się przewieźć was w okolice starożytnych ruin, zwanych kraterem Megiddo. Niegdyś było to wspaniałe miasto pełne magii, jednak zostało doszczętnie zniszczone przez magiczny kataklizm. Krater wciąż kryje wiele potężnych i przerażających tajemnic,
a po okolicy kręcą się wojska sąsiadującego z Dunową Imperium Elonii. Dlaczego nasi bohaterowie zmierzają w to miejsce? Cóż, na to pytanie może odpowiedzieć Blair Clarimont. Jego ojciec, król Roland, zdecydował się nie podejmować działań przeciwko Elonii. Jednak Blair zlekceważyło jego rozkaz i zabrało grupę wyjątkowych śmiałków, aby zbadać sytuację na własną rękę. Blair, w którym miejscu na latającym statku powietrznym się aktualnie znajdujesz? To pierwsze pytanie i drugie jakby bardziej prośba o to, żebyś opisało, jak wygląda Blair Clarimont. No tak, bo dzisiaj mi przyszło grać taką postacią, która będzie dla mnie nowością, ale spróbujemy. Blair jest według założeń przygody spostrzegawczym dziedziczem tronu Dunowy i generalnie jest taką postacią, która będzie wspierać drużynę. A jak wygląda? Jest szczuplutką, malutką, drobniutką osóbką z błękitnymi włosami, z jakimś tam w luźnej szacie, z motywami właśnie biało-niebieskimi. Jest zazwyczaj uśmiechnięte, bardzo sympatyczne dla wszystkich, a teraz gdzie się może znajdować, to myślę, że gdzieś na przodzie tego statku, bo skoro wybrało podróż, zdecydowało się na jakieś kroki, to pewnie stoi z przodu i gdzieś tam sobie patrzy do przodu, gdzie ten statek będzie leciał. Zamyślone. Dobrze. Pierwszą z towarzyszek Blair jest Cassandra. Cassandro, gdzie na statku aktualnie przybywasz? I powiedz coś o sobie. Cassandra jest dawną kapitanką podniebnych jeźdźców. Jest to wyniosła i taka dumna wojowniczka, dość poważna, kwestionująca wszystko, co się wokół niej dzieje. Ma długie, rozpuszczone włosy, jest generalnie wysoka i posługuje się włócznią. Jest to wojowniczka, w związku z tym ma duży arsenał różnego rodzaju możliwości ofensywnych, które może wykorzystać w ewentualnej walce. A jeżeli chodzi o statek, to wyobrażam sobie, że stoję jako Cassandra w jakimś miejscu, z którego można obserwować świat na zewnątrz ze złożonymi rękami i czekam na rozwój sytuacji. Doskonale. Edgarze, jak wyglądasz? Jakie są twoje cechy charakterystyczne? Kim jesteś i gdzie aktualnie przybywa twoja postać na pokładzie tego okrętu? Więc tak, Edgar to jest młody naukowiec, taki młody chłopak. Jego postura oraz wygląd to jest takie pierwsze skojarzenie, które może nam przyjść z takim młodym technikiem, z takiego właśnie RPG. Jest takiej średniej postury, wręcz takiej drobnej. Ma krótkie, jasne włosy, takie nastroszone troszeczkę. Jasne oczy, uśmiech na twarzy, sprzęt techniczny przy sobie, postaci gogli, masy toreb, przy których ma różne narzędzia oraz jakieś probówki niezbędne do badań, szkice techniczne, plecak wypełniony różnymi rzeczami niezbędnymi tutaj do prowadzenia również badań. Jest osobą ciekawską, również pełną takiej nadziei i wierzy, że osiągnięcia, które my zdobywamy jako ludzie, nie są jakimś wynikiem sił wyższych, tylko po prostu jest to nasza własna sprawcza siła. No i on raczej stoi gdzieś tak z boku, obserwując zarówno działanie statku oraz zachowanie swoich towarzyszy. Dobrze, dziękuję. I na końcu jest Lavin Fulbright. Lavin Fulbright, powiedz coś o sobie, opisz się trochę, no i oczywiście powiedz, gdzie przebywasz aktualnie na statku. Lavin to średniego wzrostu kobieta, dobrze zbudowana. Jeszcze dodatkowo jej posturę poprawia zbroja płytowa, którą ma na sobie. Jest na ogół jest poważna i jest też częścią szlacheckiego rodu. Jest byłą księżniczką w królestwie Amorisi, które niestety zostało podbite przez Imperium. I jest to postać taka troszeczkę wycofana może. W tej chwili raczej na jej twarzy taki widok takiego zamyślenia troszeczkę. Opiera się na jednej z burt o barierki i wpatruje się w przestrzeń, która przewija się pod statkiem. Dobrze, dziękuję. Korony drzew rozstępują się nagle, a waszym oczom ukazuje się krater. Dół o osobliwie okrągłym kształcie, schodzący w głąb ziemi. Widzicie ruiny starożytnych budynków z kamienia i kanały, które niegdyś wspaniałe teraz kruszą się gdzieś w głębinach. Kiedy Leon przygotowuje się do lądowania, słyszycie dudnienie dochodzące z głębi krateru. Z dołu nagle wystrzeliwuje ogromny promień purpurowej energii i uderza w bakburtę waszego statku. Tak szybko jak się pojawiła, magiczna energia znika, ale wasz pojazd naprawdę mocno oberwał.
Orzesz kaktus, warczy Leon. Klnę się na własną matkę, to ostatni raz, kiedy zabieram na pokład bandę poszukiwaczy przygód. Potrzebujemy sporo szczęścia, żeby wylądować w jednym kawałku. Nie macie złudzeń, statek jest poważnie uszkodzony i czeka was twarde lądowanie awaryjne. Ale możecie znaleźć sposób, aby było mniej katastrofalne. I teraz przejdziemy do pierwszej jakby elementu, podstawowego elementu fabuli Ultimie mechanicznego, czyli testów. Testy polegają na wykonaniu rzutu łączącego 2 z waszych 4 statystyk. Każda z postaci ma, sobie wyświetlę może kartę postaci jakiejś, z któregoś z was, na przykład Blair. Każda z postaci ma 4 atrybuty: Dexterity, czyli zręczność, Insight, czyli wejrzenie, Might, czyli potęgę i Willpower, czyli siłę woli. I zależnie od sytuacji tego, co chcą wasze postacie zrobić, wybiera się 2 z nich, jakby statystykę podstawową i statystykę dodatkową. Ewentualnie czasami są to łączenie tej samej statystyki, czy czasami jeżeli wiemy, że coś wymaga tylko i wyłącznie zręczności, no to się rzuca na Dexterity plus Dexterity i każda z tych statystyk ma przypisaną jakąś kostkę od K6 do K12 i wartość tej kostki określa, jak bardzo postać jest jakby kompetentna w danym atrybucie. Czyli jak postać ma na przykład na zręczność tylko K6, to znaczy, że nie jest zbyt zręczną postacią. Jeżeli ma K12, no to jest naprawdę bardzo zręczną, jest praktycznie takim akrobatą, tak? I tutaj właśnie są tak skalowane te kompetencje postaci, że im wyższa jakby wartość tej kostki, to postać jest bardziej kompetentna. I rzuca się bądź na 2 różne łączące się ze sobą atrybuty, bądź na 1 podwojony. I rzut ten kostką musi zrównać się z poziomem trudności określanym przez mistrza gry. Na potrzeby tego startera wyróżniamy standardowe 3 poziomy trudności: łatwy, średni i trudny. I na poziomie łatwym, żeby zdać test, trzeba wyrzucić przynajmniej 7 lub więcej. Na poziomie średnim 10 lub więcej, a na poziomie trudnym 13 lub więcej na rzucie tym kostką, czasami z jakimiś modyfikatorami dodatkowymi, które wynikają z różnych, na przykład z ekwipunku, z jakichś umiejętności, z jakieś sytuacyjne modyfikatory mogą też być, czy modyfikatory na przykład wynikające ze stanów, ponieważ tutaj, tak jak w japońskich RPGach, nasze postaci mogą być pod działaniem różnych stanów, jakie ogłuszenie, zatrucie, jakieś tam porażenie na przykład elektryczne i tak dalej, odporność lub podatność na jakiś z żywiołów, więc to wszystko ma wpływ na to, czy są do rzutu jakieś modyfikatory. No i po rzucie i zsumowaniu modyfikatorów, jeżeli osiągamy poziom trudności, to test jest zdany. No i ewentualnie dochodzą do tego jeszcze 2 wyjątki, czyli pech oraz krytyczny sukces. Pech mamy wtedy, kiedy na obu kostkach wypadła 1, wtedy test się kończy porażką, a jeżeli na kostkach wypadnie dublet, czyli od wartości 6 w górę będą się takie same liczby wypadną, czyli tylko 2 szóstki, 2 siódemki, 2 ósemki, 2 dziewiątki i tak dalej, to automatycznie uznawane to jest za krytyczny sukces. Czy to jest jakby dla was zrozumiałe? Więc teraz, ponieważ statek zaczyna spadać nieuchronnie w kierunku krateru, załoga zaczyna biegać w panice po pokładzie tego latającego okrętu, to mniej więcej jest to taki, jak kojarzycie na przykład takie gry jak Final Fantasy, taki latający statek, który napędzany jest takimi turbinami ze śmigłami, które trochę jak vertatoptery na przykład w Falloutie unoszą w powietrzu okręt napędzany jakąś tam technologią i magią żywiołów powietrza, i trafienie tego purpurowego promienia uszkodziło 2 z silników oraz zrobiło potężną dziurę w pokładzie. Czy Blair, Clarimont oraz reszta towarzyszy próbuje jakoś się włączyć do akcji ustabilizowania, czy jakby zmniejszenia konsekwencji twardego lądowania, które nieuchronnie się do was zbliża, krater wam się zwiększa z każdą sekundą, nabieracie pędu. Kapitan statku Leon wykrzykuje rozkazy z koła sterowego, próbując ustabilizować lotki sterowe, no ale oczywiście destabilizacja 2 silników sprawia, że no jest mu bardzo, bardzo trudno. Widać, że musiał mieć część załogi też świeżaków jakichś, ponieważ marynarze niektórzy oczywiście próbują zajmować się jakimiś swoimi obowiązkami, żeby pomóc kapitanowi w zapanowaniu nad okrętem, ale nie wszyscy. Niektórzy biegają w panice
albo trzymają się, nie wiem, jakichś tam olinowania, czy jakichś elementów statku wystających z pokładu, żeby po prostu nie spaść w przepaść, ponieważ statek poleciał w dół, już sobie nie płynie takim równym lotem, tylko raczej pikuje w dół i nieuchronnie grozi to katastrofą. Cassandra, widząc zaistniałą sytuację, nawet nie pyta towarzyszy, nie zastanawia się zbyt wiele, tylko wskakuje na maszt i próbuje płynąć na żagiel tak, aby troszeczkę powietrza zebrać z wiatru, żeby troszeczkę wyrównać linię lotu tego statku, który pikuje obecnie w dół. A czego chcesz użyć do tego? To jest dobre pytanie. Chcesz po prostu użyć do tego magii, czy ty chcesz po prostu siłą swoich... Siłą swoich, raczej nie, no mówię mechanicznie. To myślę, że w twoim przypadku byśmy potrzebowali testu na zręczność plus potęga i poziom trudności tego testu w tym przypadku będzie 10, czyli średni. Okej, czyli tak, muszę wybrać Dexterity i Might, tak? A jeżeli chodzi o poziom trudności, to gdzie to było ustawione? To po prostu jakby ja deklaruję poziom trudności i po prostu musisz osiągnąć taki 13, pięknie. Jeszcze ewentualnie można sobie zajrzeć, czy nie było dubletu, ale nie, ale chyba było na czacie by pokazywało. Tak, że by jest... było pokazane, tak. Więc wspaniale, więc chwytasz tutaj bardzo zwinnie, w końcu jesteś wytrawną wojowniczką, bardzo zwinnie chwytasz się masztu, wspinając się w kierunku żagla, który częściowo zerwał się z niektórych swoich tam mocowań i łopocze bezładnie na wietrze i wiesz, że kiedy złapiesz róg tego żagla i ściągniesz go w dół, spróbując znowu podpiąć go tam linkami do zaczepu, to może nie naprawi to jakby waszej sytuacji znacząco, ale spowolni nieco opadanie, wyhamuje nieco okręt, więc tak, zderzenie przestanie pikować w dół. Zderzenie z kraterem może będzie nieco delikatniejsze. Czy pozostałe osoby? Ja myślę, że Lawin, widząc pańkę, jaka wybucha na pokładzie, złapie za fraki pierwszego biegającego jako kurczak bez głowy marynarza, wstrząśnie z nim i powie mu, zacznie się zachowywać jak żołnierz i zacznie wydawać polecenia. I jakaś propozycja, co według ciebie powinno być testowane w wypadku jakby no na pewno próby... mi się wydaje, że willpower i może insight. Chociaż jak ty łapiesz go za fraki, to może no chociaż might. No właśnie, myślę... ale na pewno willpower, więc... No więc rzuć na willpower plus might. Pięknie, bo też ci się udaje, więc w ogóle błyskawicznie łapiesz jakiegoś żeglarza, który taki przerażony wpatruje się w ciebie, w twoje oczy z taką rozdziawioną buzią, a ty weź się w garść, czy cokolwiek tam, i po twój bardzo poważny wyraz twarzy w połączeniu z tym, że użyłaś takiej siły, że praktycznie oderwałaś biedaka kilka centymetrów od ziemi i wpatrujesz się z takim bardzo poważnym wyrazem twarzy i zdecydowanym w jego oczy, że on tak momentalnie jakby zapomina o tym, że jeżeli się tutaj nie powiedzie jakaś stabilizacja tego okrętu, to szanse na śmierć są bardzo wysokie, tylko tak jest i po prostu rzuca się gdzieś tam do pomocy przy czymkolwiek, co jest w stanie w jakiś sposób zahamować pikujący lot tego statku. Edgar, widząc po prostu, że silniki zostały uszkodzone, pewnie pobiegnie w tamtą stronę, żeby zobaczyć, jakie to są uszkodzenia i czy da się to jakkolwiek naprawić, żeby wyrównać lot i dałoby się jakkolwiek spokojnie wylądować. Jakaś propozycja tego, co byś chciał testować? Wydaje mi się, że na pewno to trzeba by było w siła woli willpower i sądzę, że mogło to by być albo zręczność, albo wejrzenie, nie jestem pewna. Myślę, że wejrzenie, bo tutaj potrzebny jest jakby ogląd techniczny tej postaci, takie wyczucie technika, co można zrobić na szybko, jakiś bypass założyć, czy cokolwiek, żeby na przykład ominąć jakieś iskrzące elementy, które... Bo w ogóle zauważasz, że jeden z silników na pewno ewidentnie jest tam pożar wywołany, ten promień, który was uderzył, spowodował, że jakieś elementy tego silnika zaczęły się palić, może gdzieś paliwo się wydostaje, może gdzieś po prostu jakieś esencje żywiołu, które napędzały turbiny tego statku, gdzieś tam weszły w reakcję z czymś innym i po prostu pali się ogień, więc błyskawicznie dopadasz do tego ze swoimi narzędziami i próbujesz jakieś znaleźć obejście, jakiś sposób ugaszenia, przywrócenia obrotów
tego śmigła, tak, żeby chociaż trochę zaczęło pracować tak jak poprzednio, więc no rzucaj. No i tutaj tobie się nie udaje, więc chyba stres cię zjada, bo snop iskier po prostu strzela ci prosto w twarz i gdyby nie to, że gdzieś w międzyczasie zsunąłeś sobie z głowy gogle na oczy, no to mógłbyś doznać tego, poczułeś takie piekące muśnięcie gorących iskier na policzkach, pewnie będziesz miał czarne kropki, jeżeli z tego się wydostaniesz, ale kto by na to patrzył, natomiast... Więcej dopiegów. Tak, więcej dopiegów. Natomiast, no niestety tutaj... Może jeszcze spróbować dać znać odnośnie tego pożaru, żeby tutaj marynarzy zwołać, by spróbowali razem to ogarnąć? Żeby chociaż jeden silnik przestał się palić? Bo skoro drugiego nie udało się tutaj naprawić, to żeby chociaż tutaj przestało się palić. Możesz próbować, tylko jeszcze pytanie, czy Blair jakoś reaguje na... W pierwszej chwili na pewno panikuje, bo patrzy na wszystko po prostu, jak wszyscy jego towarzysze biegają, w ogóle wszyscy też panikują, więc ono też panikuje, ale skoro jest takie super spostrzegawcze, to stara się rozejrzeć, czy w ogóle da się coś zrobić, żeby zmniejszyć to uderzenie. Może te wszystkie rzeczy, które robią towarzysze, są dobre, ale może da się zrobić coś jeszcze. Nawet niekoniecznie fizycznie, wiesz, tylko po prostu się zorientować, może która załoga po której stronie źle pracuje albo zbyt mocno panikuje, nie? To bardziej tego się stara Blair wypatrzeć. Dobrze, no to jaka twoja propozycja na test? Ja bym proponował wejrzenie na pewno jako główną. Też mi się tak wydaje, plus myślę, że wola, no bo musi się opanować, żeby w ogóle się skupić na czego się przygląda, nie? Czemu się przygląda. No to rzuć na wejrzenie plus wolę. Proszę bardzo. Raczej nie wyjdzie. No nie. No to panikuje w tym momencie. Wrzeszczy, biega wokół jak też kura bez głowy, tam podbiegam do kapitana. Więc tutaj na przykład Lawin... Przeszkadzam bardziej. Tak, Lawin tutaj, ty tam sztorcujesz marynarzy, Edgar właśnie się gdzieś odwraca, próbując zawołać jakichś wolnych marynarzy, żeby pomogli mu gasić pożar, a tu widzicie tak w jedną stronę Blair przebiega krzycząc coś tam, potem w drugą stronę, bo tam na przykład leci za nią jakaś paląca się skrzynka i tak jak w takich... Uciekam nad głową, tak Tu Cassandra się mocuje gdzieś tam na relingu z tym żaglem i widzi jak tam Lawin tak w koło tego żagla przebiega, bo gdzieś tam się toczy za nią jakaś beczka, która zerwała się z ładunku. Lawin to tylko oczami przewraca. Cassandra tak patrzy z góry i gdyby nie to, że patrzy na Blair, która jest dziedziczką tronu i po prostu nie wypada, to nawet by się może uśmiechnęła pod nosem. Wszystkie jakby nieudane testy w Fabuli Ultime mają swoje konsekwencje, także będzie i tym razem, ponieważ ta dwójka z was, która nie zdała swoich testów, czyli Blair i Edgar, dostaniecie jeden z 4 stanów. Stany sprawiają, że pojawiają się pewne utrudnienia w funkcjonowaniu waszych postaci i przewidziane są 4. Jednym z nich jest oszołomienie, drugim roztrzęsienie, trzecim spowolnienie oraz osłabienie. I jak myślicie, w przypadku każdego z was, który by najbardziej pasował? Chociażby z nazwy. Mnie to roztrzęsienie, bo pewnie w panikę wpadło. Roztrzęsienie, więc roztrzęsienie... Tak się wydaje. Stan roztrzęsienia powoduje, że twoja siła woli spada, czyli masz twoja kostka siły woli spada o poziom niżej. Mam sobie to zmniejszyć, czy... Tak. Na razie... Dobra, to zmniejszyłem. Musisz sobie zmniejszyć kostkę siły woli. A ty, Edgarze? Jak myślisz? Mi się zdaje, z racji tego, że też dostał tymi takimi skrami po twarzy, to takie oszołomienie lekkie może wejść. Więc... Gdyby nie gogle, to by dostał w oczy, a tutaj poleciało mu Więc mimo to, że gogle ci osłoniły oczy, nie, to jednak tam poczułeś to pieczenie na twarzy i trochę dyskomfortu z tego powodu masz. To oszołomienie powoduje u ciebie obniżenie się kości wejrzenia o 1 poziom. Dobrze. I jak to tutaj zaznaczyć? To znaczy, wiesz co, chyba jeszcze ten moduł nie przewiduje zaznaczania stanów, przynajmniej nigdzie tego nie ogarnąłem, ale po prostu możesz sobie tam w atrybutach kość wejrzenia sobie obniżyć. I pamiętać, że na razie ten stan cię jakby dotyka. Jeżeli jest jakiś stan, który wpływa na mój atrybut, którym i tak mam najniższą kość, to co wtedy? To jest pytanie, na które ci prawdopodobnie... Umierasz. Nie. Może po prostu, nie wiem, nie działa, nie wiem, albo są jakieś dodatkowe efekty. Tego niestety w starterze nie określili, więc nie jestem ci w stanie odpowiedzieć. Nie chcę zmyślać jakichś
niestworzonych rzeczy. Musimy coś założyć w razie czego chyba, że po prostu nic się minus nie 2 do dzieje, rzutu. prawda, czy jak? Albo minus 2 do rzutu masz. O, na przykład jakieś Tutaj modyfikatory. jest tutaj miejsce na bonus napisane, więc chyba jak napiszę tutaj, zrobię dla testu po prostu, czy to zadziała. Willpower. Tylko bonus tam się chyba cyfrowo wprowadza i on daje ci bonusy do rzutu, nie? Albo w jedną, albo w drugą stronę. Znaczy bez plusa. Ja właśnie, bo ja tutaj napisałam bonus -1. Tylko, że to jest -1 do rzutu, czyli do wartości tego, co wyrzucisz na kostkach, a ten stan ci zmniejsza jakość tej kostki, tak? Jakoś kostki. No to możemy normalnie robić po prostu wtedy tutaj ten rzut publiczny, że rzucamy tutaj zamiast po prostu z karty. Albo możesz po prostu zmienić na karcie, bo masz tą kartę jeszcze w PDF-ie, więc tam masz twój bazowy, to widzisz jaki jest. Ja już sobie zmniejszyłem willpower o jedną kostkę. Więc mimo wszystko, mimo tego, że włożyliście wszelkie, wy oraz załoga statku powietrznego, którym się przemieszczaliście, włożyliście wszelki wysiłek w to, żeby jakby zminimalizować straty spowodowane niespodziewanym wypadkiem i tym lotem pikującym w kierunku krateru, ciągle się jednak dochodzi do tego, że statek się rozbija. Jego kadłub wrył się w ziemię i błoto na krawędzi krateru. Nie macie wątpliwości po tym, jak już wygrzebaliście spośród szczątków, spośród tego błota i kurzu, w którym wylądowaliście, przywaleni jakimiś elementami konstrukcyjnymi czy jakimiś elementami oderwanego ładunku. Na pewno w najbliższym czasie nigdzie nie polecicie i będzie to wymagało poważniejszych i na pewno rozciągniętych w czasie napraw. Na domiar złego widzicie, że z głębi dołu, na samym tam dole, kilkaset metrów dalej, wystrzeliwują nieregularne impulsy gorejącej energii. Źródło fioletowego światła, które tutaj spowodowało waszą katastrofę, nadal gdzieś tam jest. Oględziny rozbitego statku, dzięki temu, że niektórym z was udało się włożyć dodatkowy wysiłek w jego ratowanie, wykazały, że kadłub przynajmniej ostał się w nie najgorszym stanie. Kapitan statku Leon, tak przechadzając się przy tym elemencie okrętu, przygląda mu się tak z rękami tak podpartymi pod boki, tak kręci głową. No niedobrze. Da się to naprawić, ale to potrwa. Myślę, że co najmniej 1 dzień albo dłużej. Podchodzę do tego kapitana. Takie zmartwione patrzę na niego. To co teraz? To będziemy dzień siedzieć? Bez sensu w ogóle, nie da się tego jakoś szybciej zrobić? Lewin dołącza do was. Na nic nam się to da. Nigdzie nie odlecimy, jeżeli nie pozbędziemy się tego czegokolwiek, co nas zaatakowało. Ale to był jakiś fioletowy trumień. Wiadomo, z czego to wypadło? Leon nie, i na tym polega problem. Leon tak drapie się po głowie. Panicze Blair, no mamy tutaj niezły bajzel, ale mimo tego, że wylądowaliśmy nieco zbyt wcześnie, to jak na mój gust, to znaleźliście to czego szukaliście, i tak wskazuje ręką tam w głąb krateru, gdzie tam od czasu do czasu takie pulsowanie purpurowego światła się gdzieś z niego dobywa. Ja myślę... Mam taką propozycję, skoro trochę to zajmie, to ja się zajmę naprawami, a wy tam se pójdźcie, sprawdźcie. W sumie i tak po coś tutaj przylecieliście. Nie wydaje mi się, żebyście się mogli do czegoś przydać. Kładam ręce. No, najważniejsze, że się nikomu nic nie stało. Się tak rozglądam po tych wszystkich swoich towarzyszach po załodze. Wszyscy zdrowi? Nic nikomu nie urwało? Jak reagujecie na słowa dziedzicze? Poza urożoną dumą nic mi nie jest. A, to szybko przejdzie. Edgar tylko z takim uśmiechem, trochę rezygnacji pokazuje, tak zblazowany, takie 2 okejki. A w ogóle na twarzy Edgara widać jest, że jest taki ufefluniony na czarno czymś, to, czy nie? Tak, pewnie widać, że ma takie tak. Ma taką osmoloną twarz tutaj. Ma okulary i tak wokół okularów ma takie jakby chodzę tam, wyciągam jakąś taką chusteczkę, wiesz, haftowaną i tak twarz wycieram, tak na język w ogóle i wziąłem. Ale się ufefluniłeś. Tak wycieram, nie? Twarz. Wiesz, tak zamyka jedno oko i tak próbuje się usunąć. Starczy! Wycieram tyle jeszcze. Poradzę sobie! Uśmiecham się. To co? Tak biorę się pod boki. Jak wszyscy mają wszystko przy sobie i nic nikomu nie urwało, to może faktycznie byśmy poszli zobaczyć to, co kapitan powiedział, żeby zobaczyć, bo co będziemy tu robić? Przecież nie będziemy naprawiać, nie? Tak zwracam się. Poradzicie sobie z naprawą statku sami, prawda? Tupię nogą. Halo! Leon tak
Tak, my sobie poradzimy, ale mam prośbę w sumie do was, tak sobie pomyślałem, jak się patrzę na to purpurowe światło. Możesz złożyć. Ono tak bije tam cały czas i ja się obawiam, że ja tu naprawię ten statek, postawię go do względnego funkcjonowania, polecimy sobie w górę, a to coś znowu w nas pierdyknie i to wtedy to już spadniemy dokumentnie, więc może tak... Rozglądam za tym, czy tu gdzieś stoi, rozumiem, że stoi blisko ten lawin, tak? Tak, długie. To podchodzę tam, to klepię w tą zbroję tak palcami, tak pam. A to spokojnie, to lawin to załatwi. Lawin mówi tylko wezmę swój miecz i odwraca się i idzie do kajuty. Może się w sumie przydać, chociaż jest strasznie wielki i brudny, ale może się przydać. Wypraszam sobie ostrze zawsze zadbane. Śmiecham się tak, a potem się zwracam do Edgara, tak wcale nie. On tylko tak przykłada tak palec do ust i takie może ja nie będę komentował. Takie nie chcę wpaść między zirytowaną kobietę, wojowniczkę i jeszcze zirytowane dziedzice tronu. Widzisz, że jest uśmiechnięte, stoi wiesz, z rękami tak wiesz, na pasie opiera sobie, uśmiecha się cały czas tam. Nawet sobie tam widzicie kręci stopą, ma takie jakby trochę ze znudzenia już na tym pokładzie. Blair jeszcze zrobiła parę kroków Lawin zrobiła parę kroków i tak nie odwracając się w ogóle tak trochę, wiadomo, że w stronę Blair, słyszałam to. Łapie się za twarz. Ja myślałam, że tak cicho powiedziałam. No nic, no. Wszyscy tu są? Tak się rozglądam w ogóle. Po chwili Lawin wraca, ciągnie ze sobą wielki miecz dwuręczny. Zatykam uszy, jak on tam zgrzyta po pokładzie w tym momencie. Jak ciągniesz tak za sobą, to tak... Lawin robi to jeszcze mocniej, specjalnie tak ciągnie, jeszcze tak, bardziej. Tak jakby mogła taka, wiesz, kropelka wyskoczyć mi na głowę, to by skoczyła. Takie proste spojrzenie, nic nie mówi. Stoję taki, znaczy, no... już? Jak podchodzę do ciebie, to tylko tak unoszę bez trudu do góry. To patrzę w górę. Tak tylko przysłania uszy, jak teraz było lepiej. To takie przestrzenie. Tak przysłania tylko uszy i tak patrzy z miną, gdzie ja trafiłem, na kogo ja trafiłem, dlaczego ja. W ogóle Kassandra tutaj też jest, czy nie ma Kassandry? No właśnie Kassandra się jest. Kassandra jest, stoi, przypatruje się spokojnie sytuacji, obserwuje. Tak wzdycham, że jak patrzę na Kassandrę w tym momencie. Jak ja bym chciało takie być jak ty. Niczym się nie przejmujesz. Grzmotnęliśmy o ten statek rozpadnięty, a ty taka jesteś spokojna. O tak, jeżeli macie startery pootwierane, to bym prosił was, żebyście sobie otworzyli je na stronie 19 i 20. Tak, bo teraz jakby do gry wchodzą kolejne elementy mechaniki Fabuli Ultimy, które nazywają się więzi. Więzi macie ogólnie w zakładce Bio na waszych kartach postaci tam na Foundry i macie tam także takie 3 elementy, które określają wasze, jakby definiują charakter waszych postaci. Są to tożsamość, motyw oraz pochodzenie. I teraz bym chciał, żeby każde z was przedstawiło właśnie te swoje 3 elementy charakterystyczne o waszych postaciach i potem przejdziemy do definiowania więzi, ponieważ sytuacja, w której się znaleźliście, którą przed chwilą przeżyliście, czyli pewne jakby sytuacje zagrożenia, napięcia, wymagające jakichś decyzji, tworzy między waszymi postaciami jakieś więzi, które mają odzwierciedlenie mechaniczne i które są też określane liczbowo i które potem będą miały wpływ na niektóre elementy rozgrywki, więc poproszę was teraz w kolejności, czyli zaczniemy od Blair, Kassandry, Edgara. Ja mam problem, wiesz, bo mi się z tym Foundry coś znowu stało i mam na szaro wszystko. Czyli no to dobra, no to mogę polecieć ze starterów w takim razie, co on tam ma wpisane. Czyli tak, uznajesz za swój obowiązek ochronę obywateli swojego królestwa i powstrzymanie Imperium Elońskiego, czym by to nie było, nie wiem, nim przejmie kontrolę nad kraterem Megiddo, czyli tutaj, gdzie jesteśmy teraz, rozumiem, tak? Tak. Dobra. No i tam twój ojciec, król Dunowy, uważa zgoła inaczej, zakazał ci opuszczać królewski pałac. I teraz to są dwa takie punkty jakieś, które nie wiem, czy mam to przeczytać. Tak, bo to są jakby dobra. te, co cię... Czyli jak powstał krater, jaka katastrofa obróciła Megiddo, świetnie prosperujące miasto i ojczyznę najpotężniejszej magii na świecie, w zapadnięte ruiny. Jaki przerażający, makabryczny sekret mogą odkryć tam Elończycy i dlaczego napawa cię to strachem? A drugie, jesteś dziedziczem tronu. Czy to honor, czy raczej brzemię spoczywające na twoich barkach? Kiedy ojciec zabronił ci występować przeciw Elonii, czy starał się jedynie chronić swoje dziecko? To już mamy jakby większe zarysowanie postaci. Kassandro? Kassandra jest, a w zasadzie była kapitanką
podniebnych jeźdźców, czyli elitarnych żołnierzy Stormkeep. Do Dunowy przybyła po usłyszeniu plotki, według której wśród Elończyków pojawiła się kobieta z białą włócznią. A ta włócznia to jest ta sama włócznia, którą dzierżyła kiedyś jej mentorka Kassandry, Desdemona. Myśl, że mogłabym przymierzyć się z Elonią, budzi we mnie wiele wątpliwości. Tutaj znowu też tak samo punkty, czyli Desdemona opuściła Stormkeep po makabrycznej śmierci swojego brata Tristana. Jaka była twoja relacja z tą dwójką? Jak zginął Tristan? A drugie, dlaczego zdecydowałaś się oddać pozycję kapitanki podniebnych jeźdźców? To są pytania, na które ja muszę sobie sam wymyślić odpowiedzi, zakładam. Edgarze? Więc tak, Edgar jest młodym wynalazcą z wioski Pembli, gdzie przeżył straszliwy wypadek. Zbudowały sobie protezę prawej ręki, korzystając z dobrodziejstw magii techniki. W ten sposób Elonia tworzy swoich robotycznych żołnierzy. Pomimo tego masz nadzieję nauczyć się więcej o magii technice i za jej pomocą uczynić świat lepszym. I te 2 podpunkty. Co się stało w Pembli? Dlaczego po tym wydarzeniu opuściłeś wioskę? I drugi, ze względu na działanie Elonii, magii technika będzie już zawsze kojarzyła się z wojną, ale przynajmniej nie posyłają na śmierć żywych ludzi. Co sądzisz o Imperium? No i Lawin? Księżniczka bez królestwa. Mój dom, Armorika, został podbity przez Elonię. Całkowicie bezsilnie patrzyłam, jak Imperium odbiera mi wszystko, co kocham, w tym najbliższe osoby. Na sercu ciąży mi ogromne poczucie winy i zrobię wszystko, aby uchronić Dunowę przed podobnym losem. Dlaczego Elonia zaatakowała Armorikę? Jaką potężną broń lub magiczny artefakt ukradli z mojego królestwa? Mroczny metal z Armoriki jest znany na całym świecie. To jeden z najtrwalszych i najwytrzymalszych materiałów, jakie istnieją. Moja zbroja to ogromnie cenny dar. Od kogo ją dostałam i jaka była nasza relacja? I teraz przechodzimy do kolejnego elementu mechanicznego tej gry, czyli do budowania więzi między postaciami. Każde jakieś dramatyczne wydarzenie sprawia, że jeżeli jesteście świadkami tego, co robiły wasze postacie nawzajem, może to powodować w was jakieś emocje w stosunku do jednej z postaci. I tutaj bym chciał, żebyście sobie ustalili na podstawie tego, co się wydarzyło do tej pory, jak wasza postać reaguje na jakąś inną postać. I na potrzeby startera jest tutaj dostępnych 3 pary takich emocji, które jakiś konkretny towarzysz was wywołuje. I to na przykład jest pierwsza para, to jest podziw lub niższość, druga para lojalność bądź nieufność i trzecia para sympatia lub nienawiść. I teraz każdy z was, żeby sobie wybrało jednego z towarzyszy i tam w zakładce bio na karcie postaci, żeby sobie dodało więź i ustawiło jej wartość na 1. Czyli na przykład... Trochę nie rozumiem, co mam zrobić, szczerze. Na zakładkę bio sobie wejść i tam masz bonds, nie? I klikasz plusa, to ci doda nową więź i po prostu wpisujesz sobie, edytujesz ją i nazywasz ją na przykład, że to jest więź z postacią przykładowo Kassandry, i tak jak że na przykład wybierasz emocje i tutaj masz pierwsze jest podziw lub niższość, w pierwszej kolumnie z listy wybierasz albo lojalność, nielojalność, znaczy brak zaufania. Właśnie ja tego nie rozumiem. Jak mam to wybrać? Jak to są pary? Te pary muszą się połączyć? To znaczy... Jak wybiorę pierwszą, na przykład to muszę mieć podziw lub niższość i muszę wybrać sobie czy podziw, czy niższość, tak? Tak. Wybierasz z tych 3 jakby kolumn, która ci najbardziej pasuje do tego, co się w twojej postaci, jaką emocję wywołało w twojej postaci. Czy one są jawne i każdy może tak powiedzieć, kto ma z kim jaką więź, czy nie? Tak. No to przypuśćmy, bo ja chciałem tak rozkminić to teraz troszeczkę, czyli przypuśćmy, robię sobie Edgara, nie? No i na przykład Edgar budzi we mnie podziw, bo tam ta technologia i w ogóle i tyle, a teraz tą drugą co mam wziąć? No to nie, to po prostu że podziw sobie po prostu wybierasz, że zaczynasz go podziwiać. Rozumiem, okej, dobra. Bo jeżeli dobrze tutaj rozumiem, to na razie mamy wybrać jedną emocję. Tak, ale z każdą postacią, tak? Nie, z jedną, z jakąś postacią z ekipy. Dobra. Każdy z jedną. No to ja Edgara podziw. I ogólnie w pełnej wersji gry można mieć do 6 więzi z różnymi jakby postaciami, albo może też i na przykład kilka jakby uczuć do jednej postaci przejawiać. Teraz rozumiem już, od sytuacji. I każda z tych emocji ma swój jakby poziom i zależnie pewnie od tego, co się będzie działo później, to być może jakieś emocje będą wpływały na jakieś mechaniczne po prostu pewnie kwestie. Tak.
Pewnie tak, ale rozumiem już teraz, dobra, dzięki. I na przykład ustawiasz poziom tej więzi na 1, nie? No ustawiłem właśnie, mam podziw dla Edgara. Tutaj chyba tej wartości siły nie da się zmienić, przynajmniej ja nie mogę. Mogę tylko ustawić, do kogo mam więź i jaką, ale ta siła jest ustawiona jakby domyślnie na 1 na 3. Możliwe, że... Możesz mieć 3 emocje związane z daną Tak, postacią. bo to chodzi chyba o ileś emocji, tak. jakie masz za sobą. I maksymalnie możesz Ta mieć siła 3. to jest ilość tych emocji, to przynajmniej takie Tak, to tak. rozumiem. Więc podejrzewam, że po prostu w kolejnych jakby scenach być może będą się pojawiały sytuacje, że kolejne emocje będą się was pojawiać i wtedy jakby wasza więź będzie silniejsza, nie? Albo słabsza, bo zależy, w którą stronę będzie szła, nie? Więc Cassandro, z kim byś... Ja wybrałem Blair, lojalność w stosunku do niej. Okej. Edgarze? Ja wzięłam Lawin i tutaj jeśli chodzi o emocje, to wzięłam tutaj niepewność, ponieważ ten ogromny miecz, wojna, tutaj on ma złe skojarzenia z wojną, więc tak trochę nie czuję się zbyt pewnie wobec jej osoby. Tak troszeczkę go przeraża. Rozumiem. No ja mam troszeczkę problem, bo nienawiść to takie mocne słowo. Ale to może... No to wiesz, można zawsze pod nienawiść, bo na przykład niechęć na przykład też podciągnąć. No tak bardziej, bo póki co tak Blair tak trochę działa Lawin na nerwy, tak troszeczkę tak widzi je jako tak troszeczkę rozpieszczone, takie dziecko, takie troszeczkę, także na razie to tak będzie, że to będzie. Niech to będzie, to będzie technicznie nienawiść, ale to jest na razie niechęć taka bardziej, więc... Okej, dobrze. Co postanawiacie? No bo Leon i jego załoga zajmą się naprawianiem statku, ale to trochę potrwa, więc możecie bezczynnie siedzieć i czekać, aż naprawi. Czy my jesteśmy w stanie określić, w którą stronę iść? No, to tak, bo jesteście na krawędzi tego jakby krateru po tym mieście, które kiedyś tutaj istniało i widzicie w jego dole, tam chyba praktycznie w samym centrum, na oko jakieś kilkaset metrów dalej, bo to jest dosyć rozległy krater. Widzicie, że z daleka tylko taki poblask, czasami się pojawia taki błysk, taka fioletowa łuna, więc gdzieś stamtąd uderzył was ten promień, który uszkodził statek. Widzisz jakieś zajście w dół, czy trzeba się wspinać? Znaczy to jest oczywiście zejście w dół, tylko to już widać nawet stąd, że to będzie taka lawiracja między jakimiś zwałami kamieni, błota, takie przejście przez taki naturalny trochę labirynt, skalno-błotno, jakiś taki z jakimiś fragmentami ruin też po tym zniszczonym mieście, tak? No Blair oczywiście tam szybko zbiera swoje rzeczy, tam wiele tego nie ma, więc jakoś tam tarczę widzicie, bierze tą sztylet gdzieś tam za pas, poprawia sobie te szaty bardziej, tam paski zapina. Bierze się znowu pod boki, uśmiecha się, patrzy na was jakby czekało, nie? Ruszajmy zatem. No nareszcie, towarzysze. się uśmiechał. No nareszcie. Mój miecz. Czyli ruszacie... Edgar tak jeszcze to szybko sprawdza, czy na pewno tam nic mu nie wypadło, czy ma wszystkie schematy i takie rzeczy, co było na miejscu, czy jest na miejscu i takie, no dobra, chodźmy, nic lepszego chyba nie zrobimy. Więc teraz czas na taki kolejny element często występujący w fabuli Ultimie, czyli pewnego rodzaju interludia przerzucające ciężar fabularny na inne strony, inne miejsca. Sceneria się zmienia. Oto wnętrze antycznej budowli, może świątyni. Ciemne pomieszczenie rozjaśnia jedynie słaba purpurowa poświata. Sufit podtrzymuje potężna kolumna z brązu ozdobiona starożytnymi symbolami. A z pęknięć na jej powierzchni sączą się promienie potężnej energii. Słychać stukot podkutych butów na kamiennej posadce, a po chwili czyjaś ręka powoli zbliża się do kolumny. Dłoń jest odziana w srebrną rękawicę. Elońscy naukowcy mieli rację, mówi kobiecy głos. Kompas przez cały czas tkwił tutaj. Zagrzebany po katastrofie, ale mamy go, mój ukochany bracie. Mamy go. I teraz naprawdę mogę sprowadzić cię z powrotem. Na dobre. Na tle purpurowego światła pojawiały się dwa cienie. Jeden z nich jest ogromny niczym olbrzym, odziany w zbroję, a drugi, niższy i drobniejszy, dzierży w ręce długą włócznię. Naszym bohaterem nie pozostało zbyt wiele czasu. I tutaj wyruszacie w dół krateru, a nasze postaci wzbogacają się o kolejny element fabularny, czyli punkty ultime. Są punkty fabuli. I to są specjalne punkty, które sprawiają, że wasze postaci są wyjątkowe. Na starcie każdy z was dostaje 3 punkty fabuli i może zdobywać kolejne na 2 sposoby. Pierwszy sposób, kiedy wyrzuci pecha, czyli same jedynki na kościach,
Wtedy dostaje punkt fabuli do puli. Ewentualnie, kiedy w scenie pojawi się złoczyńca. Ponieważ w przedstawionej przede mnie przed chwilą scence pojawiło się 2 złoczyńców, więc do startowej puli waszych punktów fabuli dostajecie kolejne 2, więc macie teraz 5. Więc możecie sobie na kartach postaci punkty fabuli przestawić na 5. Czyli mamy teraz 5. Tak, tak. A Do jak czego... Gdzie są te punkty? Taka ikonka piórka, FP. A jak to zedytować? Powinno być to edytowalne. To ja nie mogę Pisać. edytować tego. Nie? FP nie. Normalnie zaznaczasz trójkę i wpisujesz. Czekaj. Teraz, dobra, mam. Okay. Trzeba tak. W sensie w okienku tylko. Tak, okay. tak. No mówię, to jest jeszcze, że tak powiem, w developmencie. Nie no, spoko, po prostu trzeba się nauczyć. No, trzeba się nauczyć. I tak, dostajecie, teraz na co możecie te punkty wydawać? Bo jest kilka elementów, zresztą akurat jeżeli potrzebujecie wsparcia w tym temacie, to możecie sobie jakąś zakładeczkę na stronie 23 zrobić, jeżeli macie taką możliwość, żebyście mogli do tego wracać, gdybyście potrzebowali. Punkty fabuli możecie wydawać po wykonaniu testu. Jeżeli nie mieliście pecha, to możecie wydać punkt fabuli, aby wywołać jeden ze swoich przymiotów, czyli tak jakby tych 3 takich elementów charakterystycznych możecie przywołać w sensie takim fikcyjnym, że to posiadacie taki przymiot, że to w jakiś sposób wam pomoże w danej sytuacji zdać ten test. I wydając punkt fabuli możecie jakby uargumentować fikcji, dlaczego ten wasz przymiot wam pomaga w danej sytuacji. Ewentualnie za punkt fabuli możecie wywołać jedną ze swoich więzi i dodać jej siłę do wyniku, czy liczbę przypisanych do niej emocji do wyniku rzutu kostką, więc tutaj właśnie te więzi zaczynają nabierać tego mechanicznego znaczenia. No i za każdym razem, kiedy używacie przymiotu lub więzi, musicie jakoś to uzasadnić, dlaczego to wam pomaga. No i tutaj... No bo przykładowo nasza postać lubi tam inną postać, ale ta postać jest zagrożona, więc mamy automatycznie więcej energii, żeby zadziałać. Tak, to coś takiego, nie? Że tak jak to w japońskich RPGach, że kiedy dzieje się źle przyjaciele, to nagle was wstępuje taka dodatkowa siła, która pozwala moc przyjaźni. Moc przyjaźni, trening 2 miesiące. Albo spotykacie... Lawin będzie musiał argumentować nienawiścią do Blair. A to bardzo proste jest. Po prostu wyobrażasz sobie, że przeciwnik ma twarz Blair. Albo ma podobny głos. Najważniejsze, że się uda! Tak. Więc macie dodatkowy element fabularny, który pozwala wam wpływać jakby nie był w jakiś sposób na świat przedstawiony. Ale wróćmy do naszych tutaj bohaterów schodzących w dół krateru. To nie będzie jakby spacerek po wiosennej łące czy jakiś dobrze utrzymanym parku. Nie będzie to droga usłana różami, ponieważ ścieżka zawalona jest gruzem i ruinami budynków oraz zniszczonych kolumn. Wszędzie wokół was słychać szepty zawodzące o ludziach, którzy tutaj zginęli. To prawdziwy labirynt ruin, skąpany w złowrogim, purpurowym świetle wydobywającym się z ogromnego budynku gdzieś w dole. Czeka was zejście w dół o co najmniej kilkaset metrów. I teraz przejdziemy do testów grupowych, ponieważ na przejście przez krater będziemy potrzebowali zdania testu grupowego. Test grupowy zaczyna się od wybrania lidera, czyli osoby, która wykona swój rzut jako ostatnia, ale użyje pomocy swoich współtowarzyszy. Lider ma za zadanie opisać, co robi w danej sytuacji, czy jak będzie podchodzić do rozwiązania danej sytuacji, czyli tego przejścia przez krater, a ja na podstawie tego będę ustalał dla was poziom trudności i jakie cechy będą testowane. I najpierw postacie wspomagające wykonują swój test wsparcia, używając tych samych cech, które ustaliłem dla lidera, ale poziom tego testu wsparcia zawsze wynosi 10, czyli jest testem średnim. Jeżeli ten test wsparcia zostanie zdany, to lider dostaje premię +1 do rzutu na swój test. Jeżeli którąkolwiek z postaci łączy z liderem jakaś więź, to do tego testu dodaje się także siła tej więzi. Najwyższej, jeżeli jest więcej niż jedna. I na końcu lider wykonuje swój test, no i zlicza się to wszystko zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Kto będzie tutaj przewodził temu zejściu w dół przez krater, przez te ruiny, przez te zawaliska, zapadliska, unikając jakichś tam osuwisk, unikając, żeby coś tam spadło na głowę, albo żeby zrobić jakąś lawinę kamieni, która was może przygnieść. Może przy pierwszej takiej przeszkodzie lawino, bo myślę, że szła pierwsza, a obróci się do was i zapyta, to co, nic na ma wszystko młotkiem? Oczy tak sobie robię, że jak patrzę Edgar na miałby... Ostrożnie, tu mogą być pułapki.
Każdy krok Ja miałbym powinnaś taką ważyć. propozycję, żeby pierwsza osoba szła bojowa i ostatnia też bojowa, bo na wypadek, gdyby z przodu ktoś nas zaatakował i z tyłu, to będziemy chronieni. Znaczy, Uśmiechem tak. my Ale ty tutaj jesteś mądry, tak. Tak zróbmy. Palec podnoszę do góry. Ty, Lawin, masz taki duży miecz i wielką zbroję, to możesz iść z przodu, a najbardziej opanowana osoba może iść z tyłu i spogląda na Kassandrę. Nic, co z tyłu, nie będziecie się, znaczy Blair, rozpadało. ale ja już jestem z tyłu. No to dobrze. Edgar jest taki mądry. Się tak uśmiecham. On tam się speszy, takie bez przesady, to po prostu logiczny wniosek i tyle. Tak burknął pod nosem, trochę taki zmieszany. Moja propozycja byłaby tu właśnie taka, żeby próbować siłowo. Lawin pierwsza jak pług by szła po prostu. Aha, Wszystkie kamienie na odrzucając boki, na tak. boki, tak. Gruz na boki, tam jak kogoś trzeba podciągnąć czy przytrzymać, jak gdzieś niżej zejść, to po prostu Buldożer. tak, jak walec przez steroidy po prostu. Tak. Ja tylko dodam, że wydaje odrobinę mi się, że- ostrożności nie zaszkodzi, ponieważ możemy trafić na pułapki, możemy trafić na różnego rodzaju wrogów. Lepiej nie robić hałasu. I jeszcze ja bym dodał, że żeby uważać, które skały rozwalamy, bo jesteśmy w kanionie i jeśli rozwalimy coś nie tak, to może nam się z wyżej urwiska spaść na głowę. Mhm. A Czyli tego Lawin, chyba nikt mam nie rozumieć, że zostajesz liderem tego testu, tak? To znaczy, jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, akurat na... Edgar ma lepszy, ale ty idź pierwsza. To jeżeli To nie Edgar- rozwalaj wszystkiego. Edgar powiedział, że można rozwalić coś, co spadnie ci na głowę albo nam. Gorzej Chociaż nam. Edgar już tak Gorzej nam. suchą ten tekst tak podnosi ręce i takie Blair, bardzo dziękuję za twoje komplementy, ale to było troszeczkę złośliwe, To było tak złośliwe. delikatnie sugeruję. Nie, no ty masz świetny pomysł, przecież ja bym na to nie wpadło. Edgar, to w takim wypadku może... Powiem szczerze, nie znam się na... Nie jestem inżynierem, nie znam się na tym... Na stabilizacji budynków, a co dopiero ruin tych budynków. Więc może ty byś wolał poprowadzić. Znaleźć A bardziej stabilne możemy przejście. oboje iść razem? Może oboje iść razem, tak że ja po twojej lewej, ty po prawej i ty prowadzisz tak, że bezpiecznie wszystko, jesteś bardziej doświadczona bojowo, wiesz pewniej jak się poruszać, a ja tak bym cię prowadził, że to okej jest rozwalić, to lepiej nie, bo może nam się zawalić. Może być 2 liderów? Nie, może być Raz. jeden, ale możemy dzięki temu ustalić, jakie cechy będą testowane i moja propozycja jest taka, że jeżeli byście szli tak jakby we dwójkę mniej więcej, to Lawin jest mocą, czyli pierwsza by była testowana, pierwszą umiejętnością byłaby moc, a z Edgara wejrzenie i by był test po prostu moc plus wejrzenie, czyli Lawin odrzuca skały, a Edgar jej doradza, co ruszać, czego nie ruszać i co obejść i tak dalej, i tak dalej. I poziom trudności przejścia przez ten jakby labirynt skał i gruzu będzie 13 dla lidera, więc teraz pozostałe postacie testują moc plus wejrzenie na poziomie trudności 10, żeby wesprzeć. Dobra, to jedziemy. Chudyży. Dlaczego nie Tak, mogę tak. wbić? 18! Ohoho, super. Czyli tak, Kassandra zdała, Edgar nie zdał i Blair zdała. Ma 2 Zdało. punkty dodatkowe Blair- plus tak. relacje, tak? Tak, jeżeli te osoby, które zdały, mają jakąś relację z Lawin, to jeszcze za relację mam. dostajesz bonus. Ja nie zdałam, więc Ale to Lawin musi mieć relację, czy te osoby? Z liderem kto ma. A, okej, dobra, to ja nie mam. Ja nie mam. Dobra, to lecimy z tym kokosem. Ale ja masz- taką 18. Oho! 5 plus bonus nadal nie jest. No to dobrze. No i to brakuje jak... Proponuję Wiadomo. punkt fabuli, żebyś wydał. Może to właśnie będzie dobry... No. Tylko czy to. Bo może powtórzyć 2 kostki. Obie w sensie, czyli tak jakby rzuty powtarzał w tym momencie. Może 1 lub 2 kostki powtórzyć. Tak, no jedną bądź 2. Nie ma pecha, więc może, no. I jeszcze właśnie. ewentualnie drugi punkt fabuli, żeby z więzi skorzystać, jeżeli ma. No, ale i tak coś tam, że ze swoich przymiotów musiałby skorzystać wtedy. Znaczy musiałaby. No. No, ale zawsze myślę, że to dobry pomysł teraz, żeby to zrobić. No masz te punkty fabuli, trzeba z nich korzystać, nie? No Tak jasne. Bo tutaj będą konsekwencje, jeżeli się nie uda Czyli mogę jeszcze... ja chyba też bym spróbowała. wydać punkt fabuli na ten test. Oczywiście możesz. No, Tak. może bym
Nie byłby... Czyli najpierw Edgar, nie? Bo dla Ja bym powtórzyła. No to Edgarze, jak tam Dobra, odrzucam jeszcze uargumentujesz jeszcze bo to musisz też uargumentować. No, biorąc pod uwagę jeszcze, że Lawin tutaj prowadzi, a on tak troszeczkę musisz patrzeć na te swoje obawia, przymioty, nie? Tak, on troszeczkę jej się obawia, tutaj jest i chce tak jakby sobie pokazać wewnętrznie, dobra, jakoś sobie poradzę, tak po prostu nie chcę dać po prostu temu tej niepewności górę, że dobra, ona prowadzi, ale jakoś mogę jej zaufać i będzie okej. Jesteśmy w jednej drużynie. I tak chcę się bardziej przez to skupić. To rzucaj. 11, pięknie, czyli dostaje jeszcze Lawin do tego testu plus 1 punkt jeszcze. I ja kasuję sobie tutaj 1 punkt z tych... Czyli już tutaj, tak? Tak, 1 punkt fabuli zmniejszasz. No. Dobra, to ja też jeszcze spróbuję jeszcze raz. Z jakiego przymiotu to pójdziesz w to? To będzie problem. Najprościej to by było po prostu... Myślę, że zawsze da się coś wymyślić. No Lawin ma tam coś z poczuciem winy, nie? Tak, to może właśnie takie poczucie winy, że już raz zawiodła i nie ma mowy, że pozwoli na to, żeby to się powtórzyło. Przypomnij sobie ten moment, w którym po prostu zawiodła wszystkich i teraz prowadząc tą grupę, czując jak gruz, który próbowała utrzymać, osuwa się, coraz mocniej ciąży, nie tym razem. 7 masz bonusu? Nie, nic z tego. 10. Mimo wszystko się to... Tak, ciężkie jest to brzemię, które niosę. Zbroja za ciężka jest. Jeszcze ten miecz swoje waży. Więc tak, przejście przez krater i dotarcie w pobliże tych ruin tajemniczych, kosztowało was bardzo dużo. Zmęczeni, trochę poobijani, a troszkę też zniechęceni, tracicie mechanicznie 5 punktów życia i 5 punktów mocy. To macie tam na górze swoich kart postaci. I tam po prostu też musicie sobie w okienku zmniejszyć. Okej. Te na górze, nie? Bo te na dole są wasze bazowe, a te na górze są aktualne. Więc tutaj spadają wasze morale statystyki. po dół. Tak. Troszkę gdzieś tam, trochę wybrudzeni, gdzieś tam ktoś ma naddarte ubranie, trochę gdzieś stłuczenia, jakieś zadrapania. Spoglądacie też na Lawin, tak patrząc się na nią wymownie, że ten jej to przewodnictwo chyba nie dało za dobrych rezultatów. Ale pomimo trudności w końcu udaje wam się dotrzeć na ten najniższy poziom ruin. Źródło purpurowego światła jest coraz bliżej, aż wreszcie waszym oczom ukazuje się budowla w kształcie kopuły, dobrze widoczna poniżej waszej ścieżki. Wśród gruzowiska zauważacie niedobitki magitechnicznych elońskich żołnierzy. Niektórzy leżą na ziemi bez ruchu, inni błąkają się po ruinach, choć ich zbroje wydają dziwne, syczące odgłosy, a ciałami wstrząsają deszcze iskier. Wygląda na to, że cokolwiek zniszczyło wasz statek, nieodwracalnie uszkodziło też magiczne rdzenie wewnątrz tych konstruktów. Ni stąd ni zowąd w zasięgu wzroku pojawia się niska, zakapturzona postać. Biegnie w waszą stronę ścigana przez jednookiego potwora. Jestem tylko handlarką! Proszę, pomóżcie! Krzyczy dziewczęcym głosem. Przebiega obok was, chcąc mieć pewność, że staniecie między nią a dziwacznym monstrum. Całe to poruszenie zwróciło uwagę 2 mniej uszkodzonych elońskich żołnierzy, którzy teraz powolnym krokiem zmierzają w waszym kierunku. Czas złapać za broń. I przejdziemy teraz do konfliktu zbrojnego. Konflikt zbrojny w fabuli Ultimie. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od określenia, jacy bohaterowie i jacy złoczyńcy biorą udział w takim konflikcie zbrojnym. I w tym przypadku waszymi przeciwnikami będzie 2 elońskich żołnierzy oraz dziwny, jednooki, latający stwór. I teraz, żeby ustalić, kto zacznie to starcie, trzeba zrobić grupowy test inicjatywy. Inicjatywę zawsze sprawdza się poprzez rzut na zręczność plus wejrzenie i dotyczą go takie same zasady jak testu grupowych. Czyli określamy lidera, ponieważ tutaj działacie tak jak w JRPG-ach, działa się naprzemiennie i po prostu sobie między sobą ustalacie, kto w danej chwili będzie coś robił, więc nie ma indywidualnej inicjatywy postaci, jest tylko inicjatywa drużynowa. Więc test na zręczność plus wejrzenie, ja sobie też rzucę za elońskich żołnierzy. Znowu, lider ekipy będzie potrzebny do wyznaczenia, kto będzie określał inicjatywę. Moja taka propozycja jest Kassandra, bo jest wojowniczką, ale może to sobie... No to właśnie, nie, ja w ogóle od razu, jak patrzę, że Lawin zawiodła ostatnio, no to od razu Kassandra. Z tym, że
rozmawiając o metagamingu, to Cassandra ma niski insight i nie ma żadnych relacji, nie? W sensie wy nie macie relacji z Cassandrą, w związku z tym to też chyba wpływa na ten grupowy test, prawda? No wpływa, Czy- no bo relacja by no. dodawała jakiś plus do rzutu, nie? Nie wiem, czy na przykład Blair nie powinna. No dobra, no to skoro tak ma być, jak widzę jakieś takie zmieszanie wśród wojowników, no to ja staję z przodu z palcem w górze. Zbijmy ich! Ja będę pierwsza. Dobra, Przejść to lider będzie rzucał na końcu. Na razie teraz testy wspierające. Tutaj dla ciebie, liderze, będzie test wynosił poziom trudności 10. Tak samo będzie też wynosił tyle samo dla... Tylko jeszcze Blair, masz z powodu swojego ekwipunku masz minus Minus 2 do inicjatywy, tak? Finalnie. Widziałem. To proszę was o rzuciki na zręczność plus wejrzenie. Zobaczymy, jak pójdą wam ten bonusiki. Lawin. A jeszcze z ekwipunku trzeba zdjąć, tak? Bo tam też... Tak, jeżeli ktoś z was ma jakiś z ekwipunku wynikający minus do inicjatywy, to odlicza sobie. Chyba Zobaczymy, widzę, Tak, że ja mam -1. Kassandra widzę nie zdała. Jedne rzuty w ogóle widzę. No Nikt- tutaj nikt to nie nie będzie... zdał. Tak. to Nikt nie będzie zdał, katastrofa. zawsze jeszcze macie punkty fabuli, możecie zużywać, nie? Ewentualnie nie będziecie pierwsi Ja zaczynać, nie? spróbuję, Po prostu. zużyję. To nie ma szans, żeby Lawin się ogarnęła po tej porażce. O, Edgarowi się udało, O. więc zawsze A bonus... Edgar nie ma minusów do inicjatywy żadnych? Nie, bo on nie ma chyba takiego ekwipunku, który wydawał. Wydaje mi się, że chyba Ja każda właśnie postać ma jakiś minus. patrzę, mam Mm. -1 do inicjatywy. No aha, czyli no to też w takim razie. Też nie zdaję. No nie. Dobra, no Jestem to- zbyt zaskoczony tą nagłą turlam. sytuacją. Edgar jest w szoku. To turlam. Generalnie tam wpisałem sobie bonus minus 2, tak? Do tego testu za swoją inicjatywę. Od Mhm. razu. Dobra, i trach. No i gdzie tam? To będzie 8 minus 2, 6 zostało i tak dobrze policzyło. czyli, w zasadzie. Więc nie zdaliśmy. Czyli to będzie wyglądało, że zaczynają wrogowie, potem jedno z was, znowu wróg, jedno z was, wróg, jedno z was i tak dalej. Mhm. Więc zaczynają wrogowie, więc pierwszy z żołnierzy elońskich, myślę, że tutaj będzie, sobie rzucimy na walkę, będzie atakował Blair. Mhm. A, chyba muszę zacząć, zacznij walkę, tak. Więc pierwszy z trzaskających iskrami robotycznych, magii technicznych żołnierzy doskakuje do Blair i zamachuje się na Blair halabardą. Najprawdopodobniej trafia, bo ma wynik 16 i zadaje ci 12 obrażeń elektrycznych. Okej, mam sobie z HP zdjąć po prostu? Tak. Mhm. To podskakuje. Tak, i czy to coś jeszcze... Czekaj, muszę sprawdzić, czy coś jeszcze to wywołuje. Obrażenia elektryczne. Okej, dobra, na razie nie ma dodatkowych efektów, poza tym, że to jest obrażenie... Bo tam jeszcze kwestia odporności. Jeżeli macie na swojej karcie właśnie. postaci zaznaczone, No. czy na jakiś żywioł jesteście odporni, bądź jesteście podatni, to odporność sprawia, że dostajecie o połowę obrażeń mniej. A do czego jest pancerz i magiczny pancerz w ogóle? Znaczy pewnie, No. pewnie pancerz to pewnie obniża obrażenia zadane, To jak Fizyczne. to jest a magiczny pancerz? a magiczny pewnie obrażenia magiczne. Halabarda, mimo że zadaje obrażenia żywiołowe, to ona jest bronią fizyczną, nie? Więc No to obrażenia ja nie są... dostanę chyba całych 12, tylko minus 9, tak? Minus Tak, pancerz. Tak, No to tak. 3 tam raptem, dobra. Tak. No to tam. Tak, bo ona jest bronią, tak, bo to są obrażenia fizyczne. I magiczny pancerz obniża właśnie efekty obrażeń od magii. I teraz tak, co jeszcze miałem powiedzieć? Tutaj dostajesz po prostu elektryczną halabardą cios. Włosy niebieskie mi stają na Dead Tak. Demba. Włosy niebieskie, jeszcze takie iskry, wiesz, przelatują prawie jak u tych, jak u Saiyan jakichś. Ja nie Tak. walam. I teraz któreś z was, bo tutaj ustalacie między sobą, kto w danej rundzie co, w jakiej kolejności sobie tam działacie. Każdy z was coś tam robi, jedną rzecz, pozwala na więcej, to więcej, ale no, raz w rundzie coś tam robicie, nie? Tylko sobie między sobą dogadujecie, kto kiedy co odpala, nie? Więc teraz zaatakował pierwszy eloński... Zdaje mi się, że teraz nas powinna zaatakować osoba, która ma największą zręczność, no bo najszybszy czas reakcji by miała. Ja mam chyba największą zręczność w tej drużynie. Ja mam najmniejszą Ile masz? zręczność. 10. No to to na my to mamy wychodzi. tyle samo. Ale ty jesteś bardziej wojowniczą postacią niż moja, więc zdaje mi się, że twoja reakcja byłaby pierwsza. Cassandra, Instynktownie. tak, Cassandra
obserwuje żołnierza, który zaatakował Blair, patrzy na Blair, widzi, że podskoczyła, wydając przy okazji jakiś dźwięk, ale nie widzi, żeby zaczęła krwawić albo żeby coś takiego poważnego się stało. Tymczasem Pamiętajcie też o swoich umiejętnościach specjalnych, nie? Tymczasem zauważam, że atakuje nas podniebny stwór, który jednocześnie goni tą uciekającą handlarkę. Po przemyśleniu sytuacji, szybkim przemyśleniu sytuacji decyduje się wykorzystać swoje podniebne uderzenie i zaatakować tego stwora. Czy podniebne uderzenie, czy podniebne uderzenie? Czyli musisz sobie odjąć, nie wiem, czy tam, bo tam chyba nie ma use'a, to musisz sobie odjąć koszt w punktach many w punktach magii od swojej puli magii, nie? Koszt 10 punktów many, tak. Taki jest koszt. No i używam ciężkiej włóczni, jest to atak bronią białą, ale może dosięgnąć latających przeciwników i zadaje 5 dodatkowych obrażeń. To ja nie wiem, jak to się będzie obliczać, ale... Znaczy czekaj, bo jeżeli używasz Soaring Strike'a, to... Czekaj, tak, czyli odpalasz to i po prostu dostajesz dodatkowe obrażenia. Znaczy ja zadaję, nie dostaję, tylko zadaję. Znaczy tak, ale dostajesz dodatkowy bonus do obrażeń, tak? Tak. I teraz tak, jak mam wykonać ten atak, to jest pytanie. Na Ger wchodzisz i tam masz ciężką włócznię i po prostu masz tam, musisz sobie zaznaczyć tokena przeciwnika, czyli tego stworka i tam jak klikniesz na niego prawym przyciskiem, to masz taką po lewej stronie ikonkę takiej tarczy strzelniczej. Klikasz na nią, albo na stworku klikasz 2 razy, żeby się pojawiły wokół niego taki znacznik zaznaczenia, albo na tą tarczę, prawym przyciskiem na tą tarczę i zaznaczasz i wtedy klikasz na atak. I ci rzuci na atak i porówna z jego obroną. Dobra, czyli teraz czyli zaznaczyłem go i teraz po prostu daję atak, nie? Tak. Ciężka włócznia, dex, okej. Fizyczne obrażenia zadałeś. 21 21 tutaj przynajmniej u mnie napisane. 21. I plus to 5, czy to już wliczone jest? Nie, to 5 to się dodaje, bo tutaj czary tak jeszcze nie działają automatycznie. Czyli byłoby 26 w sumie, tak? On ma obrony 15 obrażeń. Biorę swoją włócznię, ciskam w tego latającego potwora, który od razu słychać, że wydaje z siebie przeraźliwy dźwięk bólu pod wpływem zadanych obrażeń. Jeszcze takie jakby wokół niego pojawiły się takie wyładowania jakiejś takiej mrocznej energii, takiej, wiecie, takie jakby czarne pioruny, takie wokół niego się pojawiły, kiedy zarobił, ale nadal sobie tam frunie w waszym kierunku i teraz będzie właśnie on. I to stworzenie ma swoje moce specjalne, które się nazywa Cieniste Skrzydło, to jest zaklęcie. I postanawia zdzielić właśnie Kassandrę w odpowiedzi. Zaczyna się takie wyładowania cienistej energii się wokół niego zaczynają pojawiać. I tak zaczyna machać tymi skrzydłami, takie machnięcie takich skrzydeł wysyła takie fale mrocznej energii prosto w Kassandrę. I teraz tak, muszę cię zaznaczyć, Kassandro, gdzie ty jesteś? 9. Teraz tak, chyba, wiecie co? Chyba jeden błąd popełniliśmy, bo wydaje mi się, że wasze obrony to są jakby trudnością trafienia was, czyli tego wyniku pierwszego testu, a potem jeżeli ten test się uda, to zarabiacie te obrażenia. Na fullu, tak jak w dedekach. Tak. A, jasne, dobra, to zmodyfikowałem sobie hapeki, to jednak mocno oberwałem to. Tak, więc tutaj to uroczko też sobie oberwało mocno, to było 26 obrażeń, nie? 26, no. Czyli 24, okej. Dobra. No takie zostało mi, nie? I się odpala u niego umiejętność specjalna. Więc 9, czy ty masz obrony 9? Które obrażenia? Bo to jest magiczne obrażenia czy zwykłe? Jeżeli są magiczne, to znaczy trafił. Jeżeli zwykłe, no to... Ale zakładam, że to magiczne, nie? No bo on to są magiczne obrażenia, więc, 9. Tak. Więc masz obrony magicznej ile? Mam 8. Czyli cię trafia i dostajesz 15 obrażeń od mroku, czyli dark. To ma dla mnie znaczenie, ten mrok. Tak, jeszcze ten czar powoduje u ciebie efekt roztrzęsienia i roztrzęsienie obniża ci kostkę chyba tak jak u Blair. Woli. Tak, obniża ci kostkę woli o 1 poziom. A jeżeli chodzi o te mroczne obrażenia, to gdzie ja mogę sprawdzić, czy mam jakąś odporność na te obrażenia? W atrybutach
w atrybutach są odporności. Akurat wasze postaci chyba mają wszystko na neutralu, nie? Ale Tak, są istoty, szczególnie właśnie wrogowie, którzy mają na coś odporność, na coś mają podatność i wtedy po prostu jak wróg ma na coś odporność, to obrażenia są dzielone przez 2, a jak na coś ma podatność, to obrażenia wzrastają razy 2, więc z danego żywiołu na przykład, więc... Czyli otrzymuję 15 obrażeń. Poczułem to przeszywające przez moje całe ciało uderzenie. I ten stwór tak od razu tak wydał z siebie taki skrzek przez ten jakby z siebie taki fala taka dźwiękowa się od niego rozeszła, mimo że... Ten dźwięk, to uczucie w ciele powoduje, że jestem roztrzęsiona, że czuję się nagle niepewnie w tej zaistniałej sytuacji. Nigdy czegoś takiego nie odczułam. Mroczne myśli cię dopadły, tak się rozdygotałaś. Nagle jakby zrozumiałaś, co czuło Blair, kiedy tam ten statek leciał ku kraterowi się rozbić, więc zrozumiałaś, co mogło czuć dziedzicze tronu Dunowy, kiedy przytrafiała wam się tam ta katastrofa. No i teraz znowu któreś z was coś robi. No to pytanie, czy ja mogę, czy nie? To tutaj się między sobą dogadujecie. No to pytam. Możesz. Dobra. No to w takim razie Blair, widzicie, przygotowuje jakieś zaklęcie i to wygląda tak, że się obraca wokół siebie na paluszkach, zaczyna bardzo silne światło wokół niej się pojawiać, na zamku zamyka oczy, składa jakoś dziwnie palce i z paluchami taki promień i ono wali w to oko już, jak już widziałem, że raz dostało, no to wali. Zaznaczyłem dyży. Dobra, ile rzuciłeś 4, uroczko ma więcej obrony, więc twój czar trafia. O, poczekaj, to bym chciał zużyć w takim razie przerzucić cały test, a ja sobie to w tym momencie, dlatego że skoro jestem obrońcą, mam taki obowiązek bronić ich, to oczywiście w sobie to staram się resztki pokładu, jakieś odwagi odnaleźć i faktycznie to mnie bardziej napędza, żeby jednak obronić i Kassandrę i wszystkich innych tutaj. Czyli jeszcze raz, tak? Ponownie. Dobra, to obie kostki przerzucam. No i nie ma, a nie wiem, 7. 7? 7 trafia. Więc... Dobrze. 21 od światła. 21 od światła, dobra. No już jest na granicy. Naprawdę stwór, czekaj, światło, tak? Czekaj, bo ja teraz muszę sprawdzić. Na światło, jest podatne. Więc na światło sprawia, że stwór po prostu w błysku jakby tego światła, mrok tego stworzenia ugina się pod jakby wolą żywiołu przeciwstawnego i po prostu w takim błysku światła tylko takie skraweczki tych błoniastych skrzydeł sobie tak powoli opadają na pole bitwy, nie? Więc tutaj już... I oczywiście po tym całym zaklęciu to oślepiające światło znika, ale przez chwilę nie można było w ogóle patrzeć w stronę Blair. Jak tylko widać Blair, to Cassandra pogląda na nią z takim podziwem. Tak się uśmiecham. Pokazuje tak palcem, nie? Takie Edgar też tak spojrzał, tak zaskoczony to w kierunku Blair, czy tamtego potwora, który był i ma takie impres na twarzy. I teraz drugi eloński żołnierz doskakuje do Lawin. Powiedzmy, że miał ją najbliżej. I atakujecie swoją halabardą spowitą elektrycznymi wyładowaniami. 11 na trafienie i 12 obrażeń. To 11 akurat Pantera mam. Czyli jak jest równo, to trafia. Dobra. To by było na tyle z przeciwników. Teraz znowu któryś z was. Zbroja budowa bardzo dobrze przewodzi prąd, się okazuje. Tak. I teraz poprosiłbym, żebym teraz była moja kolej, bo teraz Lawin jest wkurwiona. Nie dość, że dostała, to jeszcze od eleńskiego żołnierza, więc jest wnerwiona na maksa. Znaczy to są, bezduszne, robotyczne konstrukty napędzane magią, więc tak naprawdę one nie czują. Dla niej wystarczy tylko to, że jest na nich wykuty herb eloński i po prostu trigger, stryk, przestawiły się zapadki i tego żołnierza, który właśnie uderzył, patrzy na niego tak z pochyloną, takie z podełba trochę, elońskie ścierwo i używam swojej umiejętności cieniste uderzenie. I po prostu, Jeżeli to manę kosztuje, to musisz sobie odpisać. To kosztuje punkty życia. Aha. Ups. Jej miecz zapala się takim czarnym płomieniem i wykonuję atak teraz, czyli tak muszę celować. Atak mieczem
9. 9, czy trafia, tak? Tak. Trafia. Czyli to jest tak, 15 obrażeń plus 6 dodatkowych obrażeń i wszystkie są mroczne. Mroczne, tak? Sobie zaraz zobaczę, Tak. czy oni są I to 21 mrocznych. No to na Dark ma neutralne, więc to dla niego nic nie działa, czyli 21 obrażeń dostaje, tak? Tak jest, a ja sobie zdejmuję jeszcze 5 punktów życia. No to ładnie zdzieliłeś tego żołnierza, ci powiem. Dobrze, no to teraz żołnierz eloński, który dopadł do Blair, wznosi halabardę po raz drugi bezdusznie, atakując. Ale takie, zakrywam się tylko, nie? No i tutaj będzie kolejny atak. 9. Chodzi, no bo to 9 mam tej fizycznej obrony, mówisz. To jest fizyczna na pewno. Tak. No to wchodzi. 12 obrażeń. No to teraz już ledwo żyje w tym momencie. I czekaj, bo on jest czekaj, on jest na kryzysie, czy to nie był na kryzysie? Tak, jestem teraz. Teraz jestem na kryzysie po tym ciosie. Aha, teraz jesteś na kryzysie. Tylko u ciebie chyba kryzys jeszcze nic nie robi. No to Blair oberwała, się posunęło do tyłu. Tam widać, że stróżka krwi z ust i z nosa zaczyna ciec. Już tak oko jedno przymruża, ledwo stoi, takie nie? widzicie, że te elektryczne już błyskawice takie coraz większe na Blair. Już tak włosy w ogóle już tak sterczą na wszystkie strony. Takie naelektryzowane. W pierwszej chwili, jak Lawin użyła tego ataku, to Edgar aż tak się wystraszył i tak krok w tył, ale widząc, co się dzieje i że też tutaj Blair bardzo mocno oberwał, używa umiejętności, ten miksturowy oprysk i tutaj z pomocą remedium używam na 2 najbardziej poszkodowanych, czyli właśnie na Blair i Cassandrze, żeby ich tutaj uleczyć. I to leczy im połowę życia w takim wypadku. Ja sobie już tutaj zużywam punkty ekwipunku. Tak, wiesz, podbiega do jednego, do drugiego, takie tutaj, wiesz, wyciera chusteczką krew, miksturę szybko daje, tak patrzy, czy nic nie atakuje. To połowę czy 50? Bo ja też mam takie coś. To jest Połowę. chyba 50. 50 chyba punktów HP po prostu przywraca. Tak jest. Tak, przywraca 50, ale w przypadku umiejętności tej jest to rozbite na te dwie osoby, w przypadku których użyłam, czyli że jakbym dała pół mikstury, czyli po 25 punktów życia. Dobre. Takie te cyferki nad głowami. Bum, plus 25, plus 25. Ja mam 30, więc mogę 5 oddać. Ulala. Mogę To 5 się dużo sterować. lepiej. To lepiej się dużo Czyli teraz był Edgar, czyli teraz drugi eloński żołnierz będzie atakował niezmiennie Lawin. On będzie się odwdzięczał za twój atak. 10. No to 11 pancerza cały czas niezmiennie. Czyli tym razem odbijasz tarczą i jakoś tak to umiejętnie... na klatę bierze na tą ciężką zbroję. Ale tym razem jeszcze gdzieś... Komat Albo mieczem blokuje, tak, żeby tym razem nie dostać porażenia prądem. I tylko tak zgrzyt, takie iskry się sypią, jak ta halabarda tak przejeżdża po ostrzu tego twojego miecza, nie? I tak jeszcze po nim tak tańczą takie iskierki elektryczne, jak się odbijają. Się przeplatają te ciemne promienie, takie te płomienie mroczne i te iskry jeszcze, tak. Tak. No i to tyle z elońskiego żołnierza i znowu którejś z was. Chyba której jeszcze nie było. Może jedźmy, no ale chyba wszyscy byliśmy już, nie? Może jedźmy po kolei po prostu. Dobra, pewnie, Cassandra, tak jak wcześniej było, nie? Cassandra, widząc zaistniałą sytuację, widząc, że Lawin radzi sobie ze swoim żołnierzem znakomicie, widać ten fechtunek bojowy, który nabyła przez ostatnie lata, czy tam przez całe swoje życie w zasadzie, spędzając go na polu walki, rzuca się na pomoc Blair i używa swojego uderzenia, tak zwanego gnatołamacza. Jest to po prostu atak bronią białą, zwykły, gościa. To chyba jest zwykły atak, tak? Ciężko włócznie. 22. Raczej weszła 12, nie? Tak, tu nie ma żadnych modyfikatorów, to jest normalny atak, także... I to fizyczne obrażenie. Fizyczny atak, tak. To sporo. 22, no. Więc tutaj naprawdę grzmotnąłeś tą swoją włócznią tego, właśnie tak wbiłeś tego żołnierza gdzieś tam między płyty jego zbroi, wiesz, tam coś tam, kolejne iskry z niego, taki snop iskier buchnął w górę, gdzieś go trochę tak zgliczowało na chwilę, ale jeszcze magia, która spaja ten jego pancerz i trzyma go w kupie, jeszcze go dalej tam trzyma, jeszcze jest w stanie tłuc kogoś, więc teraz akurat, ponieważ Blair nie stanowiło dla niego jakiegoś większego zagrożenia w danym momencie, więc odwraca swoje świecące niebieskim światłem pancerne jakby oblicze i wznosi halabardę do ciosu tym razem na Cassandrę.
Kassandro. To jest cios zwykły czy Tak. magiczny? Nie, to jest nie cios... Dobra, nie ma znaczenia. 17 to nie ma znaczenia. 12 obrażeń. Mhm. Wydaje tylko z siebie dźwięk, który sugeruje, że troszkę mnie zabolało. My powinniśmy faktycznie tam w tle używać takiego, nie jak w tych grach tam. Ping, ping. Albo jak w komiksach zawsze były te z tych starych komiksach, te nagrywki takie Cyk, trach. No. Bzyk. Tak. Papał! Łof. Bam! No dobra, Eloński zaatakował, więc teraz znowu tam nie wiem kto. No to teraz Lawin ja w takim chyba. razie, jak lecimy po kolei, no to była Kassandra, potem ten, dobra, no to ja znowu obracam się tak jak tanecznym krokiem wokół siebie i znowu tak wycelowuję 2 palce, mrużąc jedno oko i tak patrzę na Kassandrę, tak puszczam ci oko. Taki strasznie oślepiające światło wali w tego żołnierza. Dobra, uwaga, bzyk, to jest ten czar, dobra. 11, raczej weszło. 24 od światła. Tak, trafiasz. Czy on ma na światło? Zaraz sprawdzę, czy ma podatność na światło. Nie ma podatności na światło, więc normalnie 24 wchodzi. Mhm. No nie ma gościu szans. Znowu tylko Okej. podziw ze strony Kassandry. I teraz Wow. ten drugi eloński żołnierz niezmiennie próbuje zatłuc pancerną wojowniczkę Lawin. Lawin, znowu w ciebie. 13 i 12, więc znowu 12 obrażeń. Okej, to już zaczyna trochę zaczyna przewodzić przez pancerz. I teraz pytanie, jak to w sumie będzie działać? Czy jeżeli... Właśnie ja mam takie pytanie. My możemy atakować dowolnego stwora w walce po prostu, tak? Tak. A, no to spoko. To może dobijajmy ich wszystkich po prostu. No ale został chyba tylko jeden już. Nie, dwóch Nie, jest. no, 2 jest jeszcze. A to tamten nasz... dalej żyje? Ten dostał 24 od światła, 22 ode mnie i je dalej żyje? Jeszcze tak, oni są twardzi. Ja już myślałem, że go nie ma. Nie, tylko No ten widzisz. latający stwór został skasowany. Bo był podatny na światło, więc uległ. Ja mam takie pytanie, bo mam umiejętność, że w momencie, w którym punkty życia spadną poniżej 35, mam dodatkowe 6 obrażeń. Tylko teraz takie pytanie, od którego momentu to się liczy? Od momentu, kiedy ci spadną i po prostu wtedy ci się jakby taki ten kryzys odpala, taki rage i wtedy od następnego ataku ci się to już wchodzi, nie? Ale od następnego ataku, tak? Tak. A, no to... Znaczy, to tak chyba, że to było tak, że zaatakował cię przeciwnik, jeszcze nie miałeś swojej jakby tury, ale zaatakował cię przeciwnik, odpalił ci ten rage i ty masz swoją kolej i wtedy wiesz. No bo właśnie chodzi o to, że jeszcze nie, ale jakbym teraz odpalił jeszcze raz cieniste uderzenie, to już by wtedy, ale to dopiero od następnego ataku by było, nie? No to właśnie, to może... Ryzykujesz tak swoim zdrowiem. To w sumie, to jest ślepa furia po prostu, jak mówiłem, jej się przestawiły zapadki w głowie, więc ona nie widzi już świata w tej chwili poza tym tą blaszaną puchą. Więc znowu odpali cieniste uderzenie i po prostu taką furią zupełną okłada go. Nawet już tak przestaje to wyglądać jak pojedynek, tylko to jest po prostu takie machanie cepem. Także atak mieczem. Czy zużywasz fabulę, żeby to poprawić? Tak, zużyję to fabulę zużyję, żeby to poprawić, cały ten swój gniew przelać. Mówię, to jest machanie cepem w tym momencie. Spróbujmy jeszcze raz. się odpaliło. 5, no nie, niestety zamachujesz się tym mieczem, ale ten cios, który na ciebie spadł wcześniej, który tam poraził cię tym prądem, gdzieś czasami jeszcze mięśnie ci gdzieś sztywnieją, jeszcze takie drgawki masz i po prostu gdzieś cię usztywniło, że wykonałeś ten zamach, ale taki połowiczny i zderzyło się to z halabardą, konstrukt. Ale powiem tak jak mówiłem, nie chciałem użyć cienistego uderzenia, więc te punkty życia zdejmę, bo to jest zupełny już chaos, bo na ślepo po prostu. Czyli teraz będzie się tam odpalało dodatkowy rage u ciebie, tak? Tak jest. Taka wiesz, wokół twojej postaci pojawiają się takie fale takiej czerwonej energii, takie łuna bijąca. Tak jest. Ten płaszcz, który mam przy zbroi, zaczyna falować. Jest takie czerwono-fioletowe, taka taki łuna wiatr energii, znikąd się pojawia, włosy Lawin się zaczynają rozwiewać, tak? Taki ten niepokojący błysk wokół. Tak. I tego wściekła twarz, po prostu wściekła. Wszystko już tak w slow-mo wokół Lawin się unosi. Tak. Dobra, to teraz Lawin była, więc ten pierwszy jeszcze nadgryziony eloński żołnierz, on ma teraz takie coś, ponieważ odpaliliście mu kryzysową narzeczoną,
Więc kiedy jego życie spada, to trafieni uderzeniem halabardą dostają stan spowolnienie jeszcze do tego. Niedobrze. A spowolnienie to trzeba było wrócić do... Pewnie zręczność spada. A zaraz wam powiem, gdzie to było. Spowolnienie zmniejsza zręczność, kość zręczności. No. A w sumie mam pytanie przy okazji, jak długo się utrzymują te statusy? Właśnie. Dopóki się ich nie zdejmie jakimiś miksturkami. Toniki, coś takiego masz Tak. jak toniki, nie? Które... Możecie wykorzystywać... Tonik, faktycznie. Więc to wam zdejmuje status. A te nie? punkty ekwipunku są na sesję, czy na ile? One są na sesję, ale też tam na późniejszym etapie będzie informacja, jak się można je odzyskiwać. Jasne, dobra. Więc teraz atakuje on tak taka łuna wokół niego rozbłysła, taka niebieska bardziej i ta halabarda tak jakby jeszcze nabrała takiej dodatkowej elektrycznej mocy, tak jakby ją podładował i zamierza się na Kassandrę. Ulala. 16. I dostajesz 12 obrażeń. Znowu mnie zabolało, ale trzymam się mocno z tym, że dostaję tą kość zmniejszoną na dexterity, tak? Czyli na zwinność. To takie pytanie, skoro będzie nasza runda. Czy to musimy się wymieniać postaciami, czy możemy robić po parę razy coś w rundzie? Bo jak się dogadamy, czy jedno na rundę. Znaczy nie, każda postać coś robi w rundzie, nie? Aha, czyli jeżeli każdy z nas zrobił poza Edgarem, to teraz Edgar musi jakby reagować, tak? Tak. Okej. W każdej rundzie możecie inaczej kolejnością się ustawiać. Tak, ale bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że jedną rzecz, bo ja mam dość tanie rzeczy do leczenia, więc jeżeli dacie mi w najbliższej rundzie zrobić coś pierwszemu, to mocno was podleczę, nie? Zamiast zużywania tych ekwipunków, nie? No to jesteś i tak drugi w kolejności, to możesz być pierwszy, nie? Spoko. Możesz być pierwszy. Więc teraz tam Pierwsze. jeszcze masz Kassandrę obniżoną przez spowolnienie. Czuję, że to tak cię osłabiło, że refleks gdzieś ci siadł po tym ciosie, te porażenie elektryczne gdzieś ci po nerwach przebiegło i jesteś teraz dodatkowo osłabiony. Nie dość, że oszołomiony, to jeszcze osłabiony, spowolniony. Tak. Spowolniona, osłabiona i spowolniona. Tak jest. Prąd gdzieś tańczy po mieście. Dobra, więc kiedy Lawin w pierwszej chwili tak się odpaliła, to Edgar już tak w ogóle taki odsuw od niej, takie już diabeł z piekła widzę. Czujesz tą nienawiść bijącą od niej, tą złość taka. Tak, i ona go troszeczkę tak przeraża też nie tylko z powodu swojego stanu, ale też z powodu jego własnych traumatycznych, że po prostu bardzo źle mu się kojarzy. I widząc po prostu, że ten już tamtego żołnierza już i Kassandra przywaliła, i Blake tutaj przywalił, a on wciąż się trzyma i jeszcze tutaj zaczął się coś doładowywać, to on po prostu wyciąga swój pistolet i ma zamiar strzelić do niego, takie próbuje headshota zrobić tak na zasadzie już dobra, dobić cię. Ale tego przy Blair, tak? Tak. Czy tam Cassandrze i Blair? Tak, tego, który jest taki odpalony właśnie mocno i po prostu chce zrobić headshota tak między oczy, czy tam między te blachy takie, że zginie już na dobre. Krytyczny sukces. Krytyka, tak. Czyli trafiasz bez nie ma tam tego i zadajesz 15 fizycznych obrażeń. 15 fizycznych obrażeń to sprawia, że po tym strzale po prostu odstrzeliwujesz głowę temu elońskiemu żołnierzowi, który zamierzał się do kolejnego ataku. I to tak, wiesz, on robi takie kilka obrotów w powietrzu, ten jego czerep i tak spada na ziemię, a to ciało tak w końcu stoi, tak się rozsypuje na kawałki, nie? Achievement Sniper Unlock. Tak. I zostaje tylko jeden eloński żołnierz, który atakuje w tym momencie znowu Lawin. Niezmiennie, niezmordowanie, nie zważając na to, co się dzieje wokół. I kolejne 12 obrażeń. No i teraz... Teraz tak, to zdecydowanie tutaj się Blair zaczyna przejmować stanem swoich towarzyszy, więc jeśli mogę przejąć inicjatywę, to zdecydowanie widzicie, że zbiera jakieś resztki swojej energii i znów zaczyna się obracać, tylko tym razem w drugą stronę, macha tymi rączkami z zamkniętymi tym razem oczami. Pojawia się takie strasznie silne znowu światło wokół niej, ale widać ją w środku. Ona się tak unosi z 5 cm nad ziemię i nagle na Kassandrę i na Lawin spada takie cieplutkie światło. I ono powoduje, że wraca wam 40 hapeków od razu. Pum. No. Więc jak Lawin tam znowu wrócisz poniżej tego progu, co odpala ci rejdę, to on się wyłącza, nie? No właśnie. Tak wyczyściłem Lawin z tego mroku. Edgar od razu taki, wiesz,
Tak, to pozytywne światełko tak dotarło do jej zniszczonego umysłu i takie uspokoiła się troszeczkę. Przypomniał jej się dom, przypomniało jej się, o co walczy i że nie warto dawać się ślepej furii. Tak, ale zdecydowanie jak Blair opada z tego świata, to wiecie, że tak potir po czole, wiecie, cieknie, jest to zmęczona strasznie jest, bo tam punktów mocy mi zostało mało. W ogóle mam jeszcze pytanie, skoro jest moja runda, bo mistrz gry, tak w tym starterze ja widziałem, że Blair ma 60 PM-ów, a ja mam w Foundry 50. No ale to, czekajcie, jeszcze ja raz. powinien mieć 50 punktów many tak samo. Więcej o 10 niż to, co mam na karcie. No właśnie, bo ja patrzę bardziej, wiecie, w starter i... Ja powinnam mieć 45, a mam 35. Wszystkim chyba o 10 mniej chyba. Czy jest No, u mnie się zgadza. Aha, okej. A Edgar czego powinien mieć mniej? I punkty życia, i punkty many, bo punktów życia mam 40, a punktów many 45. Tutaj w Unreach mamy 30, mamy, ten już ci mówię. Bo tam były jakieś update, to było... Mam 35 i 35, czyli po prostu tutaj nie zgadza się o 5 i o 10 kolejno. Czekaj, ale od czego o 5? Powinna mieć 40 życia, a mam 35. Powinna mieć 45 many, a mam 35. I wtedy to jest 35, bo spadło o 5. Dobrze, dziękuję. Więc teraz ten dalej funkcjonujący eloński żołnierz nieprzerwanie się naparza z Lawin. Ona została podzdrowiona, ale 11 i ty masz 11. Tak jest, Czyli czyli znowu. Dobra. No i teraz znowu ktoś tam z was. To ja mogę konać atak. Teraz tym razem już śpiesząc z pomocą lawin. Widzę, że sobie jakoś taki duży wojownik, taka duża wojowniczka jakoś sobie nie za bardzo radzi z tym żołnierzem. Au. No i wykonuję normalny atak, czyli gnatołamaczem uderzam w tego drugiego. 19 obrażeń, proszę bardzo. Więc teraz trafiasz go oczywiście. Znowu snopy iskier uderzają w górę, ale on znowu zaczyna świecić jaśniejszym niebieskim światłem. Odpaliłeś mu jego umiejętność specjalną. Więc to teraz odwraca się do ciebie i teraz będzie próbował atakować ciebie. 8. Chyba nie. A to nie ma opcji, nawet jeżeli to by miało być magiczne, to chyba mam 9. Zamierza się, ale gdzieś te... Coś nie, tam, przepraszam, magiczny pancerz mam 8. Znaczy to jest fizyczny, nie? Bo jeżeli fizyczny to 11. No to po prostu blokujesz bądź unikasz tego ataku. Gdzieś tam ten twój atak go troszkę wybił jakby z rytmu i z balansu, więc jest już widać, już tam więcej snopów iskier niż wcześniej z niego strzela, więc już jest tak powoli widać, że jest na... Ja jestem bardzo zwinna, więc, że tak powiem, manewruję swoim ciałem, wykonuję piruet i dzięki temu unikam tego uderzenia ze strony żołnierza. No więc teraz znowu ktoś z was. To może Lawin. Trochę się jakby uspokoiła, bo to nie był taki naturalny do końca gniew. A już teraz trochę może ogarnięta, to spróbuję znowu zaatakować. 10? Okej, 10. Czy to 10 trafia? Tak, trafia, tak. Więc zadajesz 17 obrażeń. I to obrażenia są fizyczne, tak? Ale on nie ma na to żadnej podatności, więc on jeszcze funkcjonuje. No i znowu odwraca uwagę od Kassandry i znowu wraca uwagę na Lawin i teraz atakuje Lawin. Prawdopodobnie w ostatnim swoim podrygu. 14 trafia i dostajesz spowolnienie jeszcze. Czyli też ci spada kostka zręczności. Nie, do 30 spadną, czyli znowu się tak, znowu się odpalasz, tak, znowu się odpalasz. Tak, Lawin znowu się nakręciła, tylko teraz ma zręczność zmniejszoną, tak? O jedną kostkę mniej. Dobrze, no to Edgarowi zostaje po prostu widzieć, co się dzieje. Dobra, trzeba to skończyć. Kolejny raz strzela i próbuje kolejnego headshota. Się okaże, że to takie... Wzięłam atak, nie poszło coś? Kliknęłam tutaj atak i chyba nie poszedł rzut. A zaznaczyłem... Może cię rozłączyło. Albo zaznaczyłeś... Nie, raczej nie zaznaczyła przeciwnika. Dobra, to Dobra, jeszcze raz. Edgar ma kolor zielony taki. Zaznaczyłam. Kurczę. A masz zaekwipowaną tą broń? Bo może odekwipowałaś. Mam. Nie, mam normalnie. No to klikasz na atak. A nie, coś się rzuciło. Nie weszło. Nie. Nie trafiam. Nie trafiasz. Znaczy czekaj, 7, to trafiasz. Trafiasz idealnie. 11 obrażeń, czyli też zasadzasz headshota i po prostu ten hełm tego stworzenia konstruktu rozpada się na kilka kawałków, a reszta się rozsypuje na ziemi wokół was.
postać. Jej. Czy jeszcze mogę rzucić zaklęcie, czy już nie? Tak, możesz, jeśli potrzebujesz. Tak? No to ja bym chciał znowu, żeby Blair tam znowu wykonała ten taniec światła, taki rozbłyskający i znowu cieplutkie światło, tym razem na Lawin spada i 40 hapaków ci leży. No i teraz już jestem totalnie wyzute z mocy. Tak, wiesz, Edgar jeszcze tak widząc, że Blair tam nie wiem, czy utrzymuje się na nogach, czy takie jest, że takie mgleje, czy coś czerwona, jest zmęczona w ogóle, nie? No tak podchodzi i tak jeszcze przytrzymuje, żeby nie upadł, jak jeszcze trzymając broń w jednej tam ręce, a tak drugiej tak trzyma takie w porządku. Trochę się zmęczyłam. Cassandra tak stoi. Trochę wszystkim się przyda. Cassandra stojąc zupełnie nieusatysfakcjonowana, bo w tej walce nie zadała żadnego killing blow. Bo wszyscy stoi, wyciąga tylko jeden tonik, otwiera butelkę i pije ten tonik po to, żeby sobie przywrócić zręczność, kość zręczności do bazowego tylko musisz poziomu. i ten point TIP musisz zmniejszyć o koszt tego napoju. Tak. Tu są gdzieś O IP? 2. A, są IP. No to ja też bym chciał jako Blair, żeby też skorzystać, czyli ja znowu jak takie zmęczone przecieram czoło i sobie wyciągam gdzieś tam z torby, jak to się nazywa, to eliksir. I piję sobie, żeby MP-ki sobie, wiesz, przywrócić. Przełykasz niebieski płyn. Gulp. O tym odsmaku jakiś tam... Niebieski jak twoje włosy. Tak. I się pojawia taki uśmiech od razu, radość. Tak. Życie wraca w oczach. Lawin stoi wsparta o swój wielki miecz. Dalej wkurwiona. Trochę tak, ale to nie jest, to jest taki bardziej złość na siebie może. I też ukradkiem wypija jeden tonik, żeby przywrócić sobie tą zręczność, żeby dodać sobie trochę wigoru. Tak trochę z spodu kosa patrzy na Blair i nie przypominam sobie, żebym prosiła o pomoc. Mówisz tak do mnie? Tak. Aha, no to się już Blair odwraca w twoją stronę. Ale kiedy ty taka się zrobiłaś, taka brzydko czarna, trzeba było ci pomóc. Wyglądałaś jakbyś miała się przewrócić, przecież ja to zrobiłam tak z dobroci serca. Już smutek się pojawia na twarzy, Blair. Nie rób tego więcej. Odwracam Wojownik ma swoją dumę. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek z was umarł. Tupię nogą, nie? Lawin, nic nam po twojej dumie, jeżeli umrzesz. Właśnie. Wy tego nie zrozumiecie. Nie szukamy zrozumienia. Zajmijmy się lepiej handlarką, bo tego co widziałem, to przebiegała tu jakaś handlarka. Gdzie ona się podziała? Jeśli mowa o tajemniczej postaci zakapturzonej, to ona właśnie tak tam za wami tak opierając ręce o kolana tak dyszy. Jak w końcu podnosi się do pionu, widzicie, że na plecach ma taki właśnie potężny plecak wyładowany jakimiś dobrami, zwisają tam jakieś pakunki jeszcze z tego plecaka dodatkowo przytoczone na jakichś tam paskach, sprzączkach i temu podobnych. Ściąga ona kaptur z głowy i zaraz wam widzicie młode dziewczę, które spośród jakiegoś pęku ciemnych włosów widać, że ma takie zaokrąglone uszy, które przypominają bardzo niedźwiedzie uszy. Dziewczyna tak uśmiecha się do was i hejka, tak macha. Jestem Oliwia, wędrowna handlarka. Jeśli chcecie... Składam ręce, a ja jestem Blair, wędrowna uzdrowicielka. I tak podchodzę do niej. No tak, ale wiesz, tak na misia idzie do ciebie, oczywiście. No ja też idę tak, tyk. Bez problemu. Zacieram ręce. Jeśli chcecie dobić jakiegoś targu, to ja coś może w swoim plecaku znajdę. Możemy na przykład wziąć coś za darmo, bo uratowaliśmy ci życie. Się uśmiecham. Może się dogadamy. Teraz tak, pojawia się kolejny element mechaniczny w tym momencie, który wiąże się z waszymi pieniędzmi, czyli z zenitami, które macie zapisane na swojej karcie postaci. I teraz tak, jest to taka abstrakcyjna, uniwersalna waluta, która służy za środek płatności we wszystkich możliwych światach, w których może rozgrywać się akcja Fabuli Ultimy i można je przekładać na punkty ekwipunku i w zakup punktów ekwipunku. I normalnie, ponieważ właśnie uratowaliście Oliwii życie, więc normalnie, powiedzmy, żeby zakupić sobie punkty ekwipunku, zwiększyć ich limit do tego maksa, jaki tam wam przysługuje, to musielibyście wydać 10 zenitów za każdy punkt ekwipunku, ale Oliwia tak patrzy na was, myśli, tak się drapiąc po głowie,
Ostatnio dużo nie zarobiłam. Niebezpieczne tu rejony. Ciągle ktoś na mnie napada albo próbuje mnie obrabować, ale tak myślę, dobrze wam z twarzy patrzy. Szczególnie tutaj wskazuje na Blair. Już cię lubię. Serce, oczy otwieram. Już cię lubię. Więc dostaniecie ode mnie 50% zniżki. Co wy na to? Więc to się będzie mechanicznie przekładało na to, że punkty ekwipunku odkupujecie za 5 zeni za punkt. No i macie nic nadzwyczajnego, ona w swoim sklepiku nie ma poza tym, co już macie dostępne, czyli ma remedium, eliksiry i toniki. Dobra, ja uzupełniam wszystkie punkty w takim razie. Czyli 15, tak? Zenitów. Tak, bo 5 za każdy wydany. Znaczy, Dobra. Dobra, Tak, ja uzupełniam. mam 5 za każdy wydany, dobra, czyli ja mam 10 do wydania, uzupełnię sobie top-up. I przy okazji, jak Edgar, przebieranie... tam Betle, jak tobie bo cię przerwała. Myślałam, że już skończyłeś. A co w zasadzie handlarka robi w ruinach? Co ja robię? Podróżowałam z Armoricji. Chciałam się dostać do Dunowy, bo słyszałam, że tam teraz będzie festyn, więc dobra okazja do zarobku. Ale no, trzeba było przejść akurat przez tereny tego krateru, a tu widzę, że Imperium Eloni dalej próbuje coś tu mącić, mimo że zrównali to miasto z ziemią. No i pełno tu tego szkaractwa i tutaj tak podchodzi do tego rozwalonego konstruktu i tak go kopie ten fragment, który się tam otacza z takim brzękiem. Gdzieś. Hatfu! Tak, jeszcze tę głowę, która pewnie wtedy odleciała. Tak. Hatfu na te poczwary. Dziękuję, że mnie przed nimi uratowaliście. Słysząc, że Oliwia jest z Armoricji, Lawin trochę tak próbuje twarz schować. Nie chcę, żeby ją rozpoznała. Ja oczywiście podchodzę znowu do tej handlarki, biorę ją za rękę. Moja droga, nie przejmuj się. Myślę, że możesz spokojnie polecieć z nami, jak tylko naprawimy swój rozwalony statek. I on jest tam, tak pokazuję palcem tam drogę, z którą przyszliśmy. Jakbyś chciała z nami polecieć, to możesz tam iść. Ale powiedz tak, kapitanowi, że jesteś ode mnie, na pewno cię przyjmie. Ona tak, wiesz, przebiera nóżkami w miejscu i tak, macie statek? I tak No oczywiście nie może to się obyć bez... rozwalony, ale to inna sprawa. Naprawia się. Ale Biorąc masz tak pod uwagę, słodkie uszy, że na pewno kapitan zrobi to szybciej. Biorąc pod uwagę, że to jest bazowane na japońskim, to powinieneś mówić jata albo coś takiego. Jata, tak. I skakać tak Jata, i tak. W ogóle Edgar tam właśnie też wypił tonik, tak dotyka... żeby tam zregenerować status. Nigdy nie spotkałoś kogoś z ludu Panpun, tak? Pierwszy raz? Tak. To my wszyscy tak mamy. To możecie wszyscy wrócić do mojego królestwa. Znaczy tam przyjść, czy tam handlować, czy coś. To cieszę się bardzo. Przekażę. Mam 3 kuzynek i 6 kuzynów. To na pewno któreś będzie chciało przyjść. Twój ojciec na pewno się ucieszy, Blair. Tam. Chciałem zapytać... Ale napady napadami i niebezpieczna podróż niebezpieczną podróżą, ale opłacało mi się do tego krateru tutaj zawitać i tak grzebie plecaku, bo znalazłam coś bardzo fajnego. I tu wyciąga taki niebieski taki kamień, który czasami takimi elektrycznymi przeskakuje takimi elektrycznymi iskrami. Nie wiem, co to jest, ale chyba będzie bardzo drogie, więc sprzedam z zyskiem. To tam jeszcze we tle, jak oni tam rozmawiali, to Edgar wypił tam tonik, żeby zneutralizować ten efekt, który miał oszołomienia. Od razu też zakupił, żeby tam wyrównać wszystkie punkty ekwipunku. A z kolei widząc, że tak się zainteresował, taka nutka naukowca, takie mógłbym zerknąć, co to jest? Tak z ciekawości, spokojnie nie zabiorę ci, chcę tylko zerknąć. Rzuć mi na wejrzenie, poziom trudności średni, czyli 10. Weszło, wiesz co? To jest jeden z kamieni żywiołów, tak zwanych. Występują w całym jakby w świecie, w którym się znajdujecie. Często są spotykane, są to potężne, naładowane energią zazwyczaj jednego z żywiołów, w tym ewidentnie jest to energia elektryczności, nie? Zgodnie z nazwą zresztą. Jest to kamień burz. Natomiast co dokładnie on robi, no to musisz jakby wymyślić ty, ponieważ to jest jakby fragment leżący po stronie
po prostu nie gracza, co ewentualnie taki kamień może robić, nie? Na pewno jest związany z żywiołem elektryczności, nie? Energii A elektrycznej. to biorąc pod uwagę, że skoro to jest kamień elektryczności, kamień magiczny, no to zdaje mi się, że to może służyć jako element ekwipunku, że jak na przykład masz takiego gantleta, wkładasz taki kamień i boostuje ci on tak, że możesz takim energią elektryczną mieć dodatkowy damage. O, No to on tak bierze, to tak oczywiście tak niewiele nad jej dłonią, żeby nie obawiała się, że on to faktycznie zabierze, tak przegląda się no takie. Tak, jak ty przeglądasz, to na tak 1000 zeni i będzie twoje. Wiesz co, to nie jest aż tyle warte, wbrew pozorom to nie jest unikat. No ja myślę, że 1000 zeni to nie... Tak tłumaczy jej, co to jest, że to jest kamień żywiołu i wiesz, to jest dosyć popularne u nas i w okolicy. Wykorzystuje się to nawet na szkołach treningowych wojskowych, żeby kadetów uczyć, jak operować żywiołami. Ona tak bierze ręce pod boki. Dużo wiesz o tym. To chyba cię interesuje. Ja myślę, że... Edgar jest bardzo mądry. Edgar jest bardzo mądry. Mhm. Dobrze. A z tyłu Lawin, jak usłyszała 1000 zeni, to tak trochę prychnęła tym tonikiem, który piła, tak? Tak jeszcze wiesz, ocenia tego jakość, to jest jeszcze tak kamień takiej średniej jakości, więc one średnio chodzą w sklepach, tak się zamyśla i tak... Ona tak wiesz, tak zabiera ci to z ręki, ale to jest bardzo ładne cacko, podoba mi się, 900 to minimum, więcej nie zejdę, bo gardło sobie podrzynam, dając takie ceny. W sklepach to chodzi od 25 do 50 za 900, nikt ci tego nie kupi. Kupi. Jadę na festiwal, na festyn do Dnowy, myślę, że ktoś kupi, może sam król się połasi. Jeśli znajdziesz dość pijanych, tak wiesz, unosi ręce. Nie zależy mu jakoś, żeby aż tak bardzo to kupić. Jeśli to by było w normalnej cenie, to by kupił, ale tutaj dziewczyna widać, że nie zna realiów i jak to wygląda, więc jest ma taką minę typu no powodzenia sprzedażą tego za kwotę, którą chcesz. To oczywiście Blair podchodzi do tej czyni i patrzy na nią. Mój tato na pewno kupi za 900, nie przejmuj się, idź na statek. No tak, dziękuję. Do zobaczenia. I tak wiesz. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ja też odzyskałem sobie, jakby wyeliminowałem sobie efekt oszołomienia przy okazji w międzyczasie i odkupiłam punkty ekwipunku za 20 zenitów. Właśnie, a ja mam takie pytanie, bo można kilka razy kupować od niej. To nie jest tak, że to się jakoś o limitowane jest. Dopóki masz kasę. No to poczekaj, to ja się ochlewam tonikiem też i za 10 dokupuję jeszcze znowu punkty, bo ja przecież też miałem jakiś stan wcześniej. No. Dobra, no to ja przyjdę tam. Że tak, ona już tak odchodzi, a ty tak myślisz, jeszcze lecisz, a czekaj. Myślałem, że można tylko raz i koniec, nie? A tu nie, można cały masz czas. Pieniądze, dobra, no to ja tam obżeram się i opijam, aż mi po brodzie leci, nie? I dokupuję jej znowu te rzeczy. Widzicie, jak Blair tak dogoniło tą, jeszcze coś tam zakupuje, tak, tylko tak jeszcze przy tym, dobrze nie kupiło, jeszcze tak otwiera, gul, potem ten grzebie w sakiewce, coś tam daje, następny gul. Wracam do tutaj po brodzie cieknie, tak. Tak podaje Edgar chusteczkę papierową, taką jednorazową, takie... Razem też z łzami z oczu. Czkawka taka, nie? Jak się zmieszały. I wmykam cały raz. Wracasz do nas, Cassandra tylko mówi, Blair, nawet nie spojrzałeś, co ci spojrzałeś? Nawet nie spojrzałoś, co wzięłoś do ust. Zastanów się, bo może to być trucizna następnym razem. To bardzo mądre jest, co mówisz. Na pewno zwrócę uwagę w przyszłości. Cieszę się. Patrzę takimi, błyszczącymi oczami na ciebie teraz. Lawin podchodzi, klepie Blair po ramieniu, mówi, nie przejmuj się, nie znam nikogo, kto chciałby cię otruć. A, jeszcze tak. Uśmiecham się, tak. No, jak wy tak rozmawiacie. Nogą w miejscu. Jak wy tak rozmawiacie, to przybiega do was zdyszana znowu ta handlarka i tak. Przypomniałam sobie coś. Bo wiecie, tam jak sobie wędrowałam przez ten krater, to tam widzicie tą budowlę i tak pokazuje tam w oddali tą budowlę z taką kopułą wielką, gdzie tam jeszcze ta purpurowa łuna czasami tak mruga.
to ja tam widziałam dwie jakieś osoby. Jedna to była kobieta w takiej długiej pelerynie, stylowa. Niezła stylowa to była. I dzierżyła białą włócznię. Jestem pewna, że to była włócznia z kości słoniowej. A druga to był taki wielki chłop. Tylko jakiś taki zakuty w taki pancerz jak to, co tu leży. Tylko taki inny, ciemny taki pancerz. Taki wielki. Ze 2 razy większy niż Lawin. Niż pokazuje na rycerkę, nie? I oni weszli do tej kopuły, a potem z niej po chwili wystrzelił taki promień w niebo. Nie, taki fioletowy. Z nich wystrzelił? No z kopuły. W nich? A, z kopuły. kopuły. Ale zobacz, my też mamy włócznię, tak pokazuję palcem na Kassandrę i my mamy też dużą kobietę. No, więc wszystko dobrze. A poza tym mamy jeszcze Edgara. Kassandra, jak usłyszała, co mówi handlarka, to się tylko tak wzdrygnęła i pyta, czy ta kobieta może miała płaszcz podobny do mojego? Tak, bardzo podobny, tylko taki dłuższy. Składamy sobie, macie tego samego krawca? Myślę, że to była Desdemona. Moje oczy smutnieją. Kto to? To moja była dowódczyni i mentorka. Czyli będziecie przyjaciółkami, jak się spotkamy. Kiedyś odeszła ze Stormkeep i udała się w poszukiwaniu twojego brata i sposobów na to, żeby go wskrzesić. Nie wiem, czy jej się to udało. A myślisz, że ona ma dobre serce? Zawsze była dla mnie dobra. No to myślę, że się z nią dogadamy. Tak, Edgar słysząc to wszystko tak zerka to na jedną, na drugą, nic nie komentuje, ale takie noted, important info, noted. Dobra, co robicie dalej w takim razie? Ja mam takie pytanie, 5 minut przerwy możemy zrobić? Jasne, możemy zrobić Ja 5 minut. To ja podładuję słuchawki. Dobra, to może 10 minut, co? Nawet może być 10 minut. Dobra, to do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra, no do zobaczenia. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.